Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć Aniu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie znów w ten piękny czwartkowy wieczór o godzinie 21, więc jak zawsze czwartek, 21 i nasze newsy AI. Kuba, co dzisiaj ciekawego przygotowaliśmy z Twojej perspektywy? Myślę, że mamy bardzo dużo ciekawych newsów. Pierwszy zgodnie z tytułem, tak jak zaproponowałaś, sztuczna inteligencja w medycynie. Mam też do tego swoje kilka groszy do wrzucenia. Będzie kontrowersyjnie i będą teorie spiskowe, czy tym razem sobie darujemy? Będzie kontrowersyjnie, ale bez teorii spiskowych. Okay. No, tym razem bez. Okej, dobra. Zacznijmy w takim razie od naszego pierwszego newsa i pozwólcie, że udostępnię ekran, czyli od tego newsa, który jest w tytule, czyli od badań medycznych. Ja założyłam sobie taką tezę na ten odcinek, że ChatGPT będzie naszym coraz lepszym lekarzem i badanie pokazuje, że rzeczywiście ChatGPT może dawać wyniki badania medyczne, analizy medyczne 10 razy lepsze niż lekarze, co jest w ogóle ciekawą rzeczą i to nie jest taki pierwszy news, który ja słyszałam, jest to nie jest jakieś totalnie nowe, ale rzeczywiście tutaj w tym artykule jest napisane, że ChatGPT może pisać te takie rzeczy administracyjne związane z badaniami 10 razy szybciej, czasami też może 10 razy lepiej, to akurat dyskusyjne, czy szybciej, czy lepiej, ale sam fakt, że to jest szybciej, to już jest duża pomoc i ja jako na szczęście posiadacz karty w LuxMedzie nie doświadczam służby zdrowia takiej na NFZ, ale jakbym doświadczała, to jestem w stanie uwierzyć w to, że to jest 10 razy szybciej niż zwykły człowiek, klepacz kodu albo lekarz z 50-letnim stażem. Tutaj widać nawet, że skąd to, jak to badanie zostało przeprowadzone, kto to przeprowadził, jak to wyglądało, że to i w Szwajcarii mamy z tego co widzę te badania i 10 000 pacjentów, więc całkiem duża próba badawcza. Z tego przynajmniej co widzę. Pytanie, Kuba, co Ty o tym myślisz? Czy to rzeczywiście fajny wynik, czy możemy się cieszyć, czy niekoniecznie? Tutaj oczywiście link do całego tego newsa Wam wyślę na czacie, będziecie mogli sobie przeanalizować, natomiast ciekawa jestem, jaka jest Twoja opinia, czy po pierwsze 10 000 pacjentów to jest dużo, niedużo i czy rzeczywiście jest tak, że ChatGPT mógłby być dobrym lekarzem? 1000. Ale to i tak sporo. 10 000, brawo ja, już dodałam sobie 0. Brawo, super. Jedno 0 w tamtą. Tak jest. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tak jak powiedziałeś, to nie jest pierwszy news. Jak powiedziałem, że mam kilka groszy do wtrącenia, to przypomniało mi się, że mówiliśmy o tym na kilka odcinków temu, może nawet kilkanaście, i tam mówiliśmy o tym, że mogą być bardziej empatyczni, ponieważ lekarz, jak już dostaje 50 osobę dziennie, to może mu nie starczyć trochę sił. Pozdrawiam moją panią doktor Kamilę, która nas nie ogląda, ale która jest fantastycznym lekarzem. I tak, pozdrawiamy. Na pewno jest wyśmienitym specjalistą. Tak jest. I tak muszę prywatnie powiedzieć, ale jest świetnym specjalistą, ale widać już, że jak jestem na końcu w kolejce, to ma już brak cierpliwości do mnie i wydaje mi się, że jakby to jest naturalne i to będzie dotyczyło wielu sfer życia. To jest taka trochę kontrowersyjna z oczywiście medycyną, natomiast myślę, że w wielu sferach życia będziemy po prostu widzieli, że ten AI jest bardziej do nas cierpliwy, nie popełnia błędów, kiedy jest zmęczony, bo nie jest zmęczony. I powiem taką ciekawostkę, dopiero jak zacząłeś mówić, to sobie to przypomniałem, jak ktoś nie wie, ja się zajmuję wdrożeniem AI w różne organizacje i ostatnio dostaliśmy takie zapytanie, będziemy zaczynali od warsztatów, właśnie żeby w kilku prywatnych, nazwijmy to szpitalach, czy to jest trochę bardziej skomplikowane, bo muszą wszystkie współpracować z NFZ-em de facto, ale żeby tam... Już się zaczyna, jak wszyscy muszą współpracować z NFZ-em, to już nie zaczyna się optymistycznie, ale dobra, kontynuuj, dalej. No, ale faktycznie jest duża wola dyrekcji, dosyć dużego takiego właśnie zespołu lekarzy, żeby faktycznie wdrażać sztuczną inteligencję do pomocy przy pewnych rzeczach, które są powtarzalne, administracyjne może bardziej, tam nie do leczenia, więc cieszy mnie, że Szwajcaria, oczywiście no jakby fajnie, że są do przodu, cieszy mnie też, że Polska też o tym myśli i gdzieś nawet u nas być może takie nowości będą wprowadzane. Ja nie wiem, czy jestem do końca za leczeniem przez AI, ale przy pomocy w takich rzeczach powtarzalnych jak najbardziej. Nawet tutaj w tym badaniu było napisane, że chodzi o te zadania bardziej administracyjne, aczkolwiek znów wydaje mi się, że to parę live'ów temu, albo może po prostu jeszcze powtórzmy, że AI może być wykorzystywane do różnych zadań. Z jednej strony, tak jak my mamy spotkania na przykład biznesowe, ty czy ja w naszych firmach, to może być to wykorzystywane do robienia notatek albo do spisywania różnych rzeczy, do w ogóle zadań administracyjnych, ale też znamy przecież przypadki, że AI jest wykorzystywany na przykład do analizy badań rentgenowskich, tak, żeby wyszukać jakąś nieprawidłowość, którą być może ludzkie oko pominie. Kolejna rzecz, że analiza badań USG i też znam specjalistów lekarzy, pozdrawiamy, którzy rzeczywiście analizują te rzeczy z pomocą AI i nawet były takie badania, które pokazywały, że sztuczna inteligencja myli się rzadziej niż taki prawdziwy lekarz, w sensie żywy lekarz, bo tak jak powiedziałeś,
nie jest zmęczona, AI nie jest zmęczone, AI może analizować to 24 na dobę, też nie wchodzi w pewne bajasy, nie robi pewnych błędów poznawczych, które być może zrobiłby człowiek, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest spoko i idziemy dalej, a jednak AI po prostu działa na zasadzie zero-jedynkowej i jest w stanie przeanalizować, że tu coś odbiega od wzorca, więc tak jak ty powiedziałeś, że fajnie, że tutaj AI wchodzi w zadania administracyjne, jak najbardziej ja też jestem za, natomiast chyba też czasami chciałabym, żeby lekarze korzystali z AI do analizy na przykład takich rzeczy, no właśnie typu rentgen, typu USG, typu tego typu wyniki badań, żeby jednak się wspomagać. I mimo, że nie chcę, żeby AI było w 100% moim lekarzem, bo to jednak rodzi pewne obawy, ale chciałabym na pewno, żeby lekarze częściej się tym posługiwali. No nie wiem też jak ty i twoja pani doktor do tego podchodzą, to trzeba byłoby zweryfikować. Przepraszam, bo mi kot oszalał. Klemcik, spokój. Tak. Już normalnie to zaraz kamerę przewróci. Za dużo dostała zabawek. W każdym razie, ja myślę, że to jest bardzo fajne, zresztą to, o czym teraz mówiliśmy, ten szpital, o którym ja mówiłem, to jest szpital onkologiczny i oni mają, powiem tak w skrócie, bo na razie nie mogę powiedzieć za dużo, ale powiedzieć, że NFZ robi jedną bardzo dobrą rzecz, a mianowicie bardzo usystematyzował zbieranie wielu ilości danych. O, kota, widać kawałek. Koty na live'ach spoko, pozdrawiamy kota. Pozdrawiamy kota. I że generalnie oni chcą faktycznie zrobić to, co bardzo podobne to, co pokazałaś teraz w tym badaniu, a mianowicie, żeby te notatki i te wprowadzania danych żmudne były robione przez AI i oni faktycznie są w drugim kroku, żeby pomagało im to znajdować przypadki onkologiczne szybciej, bo wiedzą, że te danych naprawdę już mają zgromadzonych bardzo dużo przez kilkanaście lat i można je potem usystematyzować w takie AI, które wspomaga, a nie zastępuje właśnie lekarza. Okej. W ogóle dajcie znać na czacie, co wy o tym myślicie. Widzę, że już nas ogląda ponad 20 osób na różnych kanałach, więc dajcie znać, czy wy byście chcieli, żeby AI było waszym lekarzem, czy ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, chciałbyś, żeby AI było twoim lekarzem, czy może niekoniecznie. Jestem strasznie ciekawa waszej opinii, więc dawajcie znać w komentarzu. I w międzyczasie jeszcze powiem o jednej rzeczy, którą też wyczytałam w badaniach, teraz sobie niestety nie przypomnę źródła, ale jak będzie potrzeba, to oczywiście dla was znajdę. Mianowicie było też takie badanie, co się dzieje, jeżeli lekarzom podsuwamy wsparcie od AI, jeżeli podsuwamy im jakieś sugestie, że AI przeanalizowało to i to. A co jeżeli porównamy to z tym, jak na przykład lekarz dostaje opinię drugiego lekarza, co zresztą w medycynie jest bardzo częste, zresztą w pracy konsultanta, osoby, która robi jakieś analizy, też często pytamy przecież o tą drugą opinię, jeżeli na przykład przypadek jest złożony. I okazuje się, że lekarze w momencie, kiedy dostawali opinię AI, dostawali drugą opinię drugiego lekarza, to bardziej cenili opinię drugiego lekarza, nawet jeżeli była sprzeczna z opinią AI lub jeżeli była błędna, bo jednak drugi człowiek wystawił tą opinię, to jest mój kolega, koleżanka, wiecie, te argumenty emocjonalne, jak u Kahnemana, o którym za chwilkę może wspomnę, są bardzo ważne, że jednak tutaj była jakaś relacja, że my uwierzyliśmy, że ten drugi lekarz rzeczywiście może mieć rację, a nie uwierzyliśmy AI, że AI może się nie mylić, no bo to takie sztuczne i roboty i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Zobacz, jakie to jest zbieżne i bardzo polecam wszystkim odcinek z zeszłego tygodnia, bo mówiliśmy dokładnie o tym, byliśmy po Mobile Trends, dokładnie takie same wnioski, badania, które mówiły, że ludzie, akurat tam badano fotografię, bardziej ufają tym, którym powiedziano, że są zrobione przez człowieka, a mniej tym, które powiedziano, że zrobiono przez AI, chociaż wszystkie były przez AI zrobione. To było to samo zdjęcie, więc bardzo tutaj podobna logika tego, o czym mówisz. Ja myślę, że taki stan rzeczy będzie miał przez dłuższą chwilę, no po prostu będzie trwał. Natomiast faktem jest, że jeżeli coś może wspomóc, i tutaj też Muri fajnie napisało komentarz, że... Nie pamiętam teraz imienia, ale to jest jakiś chyba pan kolega nasz, daj znać jak masz na imię, bo już nie pamiętamy, ale z tego co pamiętam, to chyba jest jakiś nasz kolega stały. Na pewno tak, na pewno tak. Już tyle razy, ile jest tutaj z nami na live'ach, to już nawet jakby nie był, to już jest... Tak, nie, w każdym razie myślę, że to jest ciekawe i takie rozwiązania powinny być wprowadzone, bo umówmy się, służba zdrowia jest na kiepskim bardzo poziomie, więc dlaczego by nie miało być lepiej? Pozdrawiamy Michała. Pozdrawiam Michała, dokładnie tak, ale właśnie a propos służby zdrowia na kiepskim poziomie, nie chcę bardzo narzekać, bo mimo, że to takie polskie to nasze narzekanie, nie chcę bardzo narzekać, ale mimo wszystko rzeczywiście nasza służba zdrowia do najlepszych nie należy. Może nie jest aż tak źle jak w Stanach, gdzie trzeba za wszystko płacić, ale jest lepiej dzięki temu. Natomiast no rzeczywiście być może takie wsparcie właśnie w tych powtarzalnych zadaniach byłoby bardzo ważne. Uwaga, będzie mała dygresja, ale związana z tematem AI. Moja mama, która niestety korzysta nadal z niesamowitych usług NFZ-u, ostatnio była u swojej pani doktor rodzinnej i pani doktor rodzinna narzekała, wiecie, doktorka taka leciwa, lat pewnie z 70, narzekała, że jak to w ogóle ona dużo czasu spędza na robienie tych notatek, opisów, badań, bo ona po każdym pacjencie musi zrobić notatkę w tymże systemie, bo oni teraz wymagają od niej, żeby ona w tym komputerze
pisała coś tam, a ona wiecie tak, klik, klik, klik. To jest takie bardzo powolne pisanie. Tam nie było lekcji szybkiego pisania na klawiaturze. W związku z tym na przykład dla takich osób, ja myślę, że takie robienie notatek, na przykład nawet głosowych, przecież to jest możliwe, robienie notatek głosowych w trakcie spotkania byłoby znacznym przyspieszeniem. Po co ci ludzie w wieku 70 lat mają się uczyć pisać na klawiaturze? Oczywiście jak chcą, to mogą, ale dla wielu ludzi naprawdę jest bariera, żeby zyskać taką nową kompetencję, którą, no wiecie, oni w perspektywie 5 lat być może już chcą pójść na emeryturę na dobre, a nie jeszcze z misji leczyć ludzi, więc dla takich ludzi, którzy są niesamowitymi specjalistami, bo nabyli doświadczenia po latach, takie rozwiązania jak chociażby notatki głosowe, myślę, że jest genialne i czy to w służbie zdrowia, czy też w innych zawodach, gdzie być może ta praca typu, wiesz, klik, klik, administracyjna, no po prostu jest czasochłonna. Tak, no dokładnie. Zresztą umówmy się, żyjemy w biurokratycznych czasach, więc to dotyczy naprawdę bardzo wielu miejsc i chociażby jak sobie popatrzymy w niektórych urzędach, to też to klikanie nie trwa zbyt szybko, też mogłoby to być załatwione, tak jak mówisz, po prostu i też łatwiej dla kogoś, po prostu prościej, po co ma dużo klikać zamiast po prostu coś powiedzieć. Tak, dokładnie. Mamy też kolejne pytanie z publiczności. Darek pyta, pisze, w zasadzie to mam komentarz, cześć, medycyna to nie tylko lekarze, też diagnostyka, tak jak Kuba wspomniał, także onkologiczna można sprawdzać szybciej i jest lepiej duża ilość przypadków, które statystycznie pasują do wzoru. Tak. Super. Tak, nawet nie tylko statystycznie do wzoru, ja tylko przypominam, że było głośno o alfa, przypomnijcie mi jak się dokładnie to nazywa, na początku tej afery z AI w zeszłym roku, 2 lata temu, które odkryło bardzo dużo białek, które są przydatne do tworzenia nowych leków i to się naprawdę sprawdza w wielu rzeczach. Ja akurat kiedyś bardzo dawno temu byłem menedżerem IT w takiej firmie, która zajmowała się STRD, czyli diagnostyka termoregulacyjna. To jest taka ciekawa... Weź nam wyjaśnić, co to jest STRD, co to jest za diagnostyka termoregulacyjna, to jest generalnie coś takiego, znowu potrzebuje. Nie słyszymy go, nie słyszymy, mam wrażenie, tak nie chodzi. Ale fajnie widać, jak jej odbija. Diagnostyka termoregulacyjna polega generalnie na tym, że badamy mikrozmiany temperatury na powierzchni ciała i dzięki temu jesteśmy w stanie mniej więcej stwierdzić, co się dzieje w środku z narządami na bardzo szybkim etapie. I tam właśnie bardzo mocno się sprawdzało już wtedy modele statystyczne, bo to było wiele lat temu, i machine learningowe, które właśnie są w stanie znaleźć pewne powiązania, których człowiek po prostu by nie zauważył. Tak. I to też jest niesamowite, że czasami nasze oko ludzkie jest zawodne. Nam się wydaje, że my wszyscy jesteśmy tacy logiczni, tak jak w badaniach Kahnemana, jak badał ludzi, którzy podejmują decyzje i nie wiem, czy czytaliście Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, kiedy zapytamy ludzi, w jaki sposób podejmujesz decyzję w ciągu dnia, czy właśnie bardziej emocjami, czy logiką, to oczywiście większość powie tak, logika, tylko i wyłącznie liczby, tak, ale mimo wszystko, po pierwsze, oko ludzkie jest zawodne, po drugie, często nasz umysł chodzi na skróty i podejmujemy decyzje na bazie pewnych skojarzeń, albo na bazie tego, co nam się wydaje, na bazie jakichś porównań, historii. No i w zasadzie na koniec Jack Kahneman na dużej próbce, już nie pamiętam teraz dokładnej liczby próbki, ja nie chcę liczby przekręcić ponownie, na dużej próbce udowodnił, że ludzie podejmują decyzje w ciągu dnia, 90% decyzji w ciągu dnia podejmują na bazie emocji i na bazie argumentów emocjonalnych, a logika to jest jakieś 10%, więc jak my chcemy uważać, że na logikę tu sobie przeanalizowaliśmy, na pewno się nie pomyliliśmy, to jest też duże ryzyko, że się pomyliliśmy, albo też zracjonalizowaliśmy sobie jakąś decyzję, a tak naprawdę podjęliśmy ją emocjami, bo nam się wydaje to podobne do czegoś. Więc tak fajnie Kahneman powiedział system pierwszy i system drugi. Także bardzo mi się to podoba. Ekonomii behawioralnej. Ja lubię w ogóle takie trochę coachingowe bzety, ale one mają właśnie w nauce mocno... Coachingowe, to akurat ten koleś dostał Nobla. Nie. Ja mówię o tym, co ja powiem. Spokojnie. Ja mówię o tym, co ja teraz powiem, chociaż to się zgadza z tym, co powiedziałaś, że generalnie większość decyzji tak naprawdę podejmują nasze emocje, a potem nasz mózg tylko próbuje nam to zracjonalizować, że tak, to była przemyślana decyzja, oczywiście, że tak. No niestety tak jest. Ale a propos właśnie Kahnemana, niestety dla tych, którzy nie czytali tego newsa na moim LinkedInie, jest smutny news, że nasz noblista Daniel Kahneman niestety zmarł. W ogóle ja jestem z jednej strony smutna, z drugiej strony przerażona, że nie powstanie żadna inna jego książka i to jest może trochę smutny news z jednej strony, ale obróćmy to w pozytyw. Mianowicie wyszło bardzo dużo różnych artykułów, które pokazują nam, jakie ciekawe badania Kahneman robił, które też podsumowują jego twórczość, podsumowują jego prace naukowe, więc jeżeli ktoś na przykład nie ma cierpliwości czytać Pułapki myślenia, który jest taką książką, tylko mimo wszystko chce poczytać streszczenia, to chociażby na Nowym Marketingu jest taki fajny artykuł, który mówi o tym, jakie lekcje Kahneman zostawił marketerom. On generalnie, Kahneman był psychologiem, który dostał Nobla jako pierwszy w dziedzinie ekonomii, pierwszy psycholog, który dostał Nobla w dziedzinie ekonomii, mega łebski gość, ale wysnuł też bardzo dużo ciekawych badań w zakresie marketingu, sprzedaży, właśnie tego, jak ludzie podejmują decyzje, więc właśnie to, co Wam powiedziałam, to jest ten system pierwszy i system drugi, czyli myślenie szybkie, wolne, skojarzeniowe oraz to logiczne, ale też jest cała masa
kilka innych ciekawych badań i statystyk, więc jak ktoś z Was jest takim kujonem i frikiem statystycznym jak ja, to polecam, żeby sobie sprawdzić, bo jest teraz dużo takich właśnie podsumowań, które mogą się po prostu przydać w codziennej pracy jako sprzedawca, marketer, doradca klienta, czy też jako po prostu osoba, która prowadzi swój biznes. Super, bardzo mi się podobała forma, która została zrobiona, jeden króciutki cytacik i wytłumaczone, to faktycznie jest duży plus. Tak, dokładnie. No dobra, to przejdźmy teraz do kolejnego newsa, bardziej może technicznego, albo najpierw przejdźmy do plotki, bo ploteczki też się zdarzają na naszym kanale, przejdźmy do ploteczki. Po raz to kolejny pojawiają się newsy i przebąknięcia o tym, że być może wyjdzie GPT-5, czyli że ChatGPT będzie wkrótce pewnie wyposażony w kolejny to model językowy GPT-5, który będzie jeszcze szybszy. No tutaj z kolei jest jakiś post z Twittera, często się Twitterem X-em posługujemy i tutaj widać, że akurat na bazie rozmowy tak z Y Combinator, a z racji tego, że sam Altman i Y Combinator są połączone, mają pewnego rodzaju wspólną historię, zostało wysnute, że pewnie GPT-5 wkrótce nadejdzie. I takich newsów, co się pojawią wrażenie co tydzień po 2 i pytanie, czy rzeczywiście tak jest i też od razu zestawię to z tym, że jest też badanie, które pokazuje, że być może jest coś szybszego niż GPT-4, czyli ten model, który jest aktualnie, czyli mianowicie model ReALM, nie wiem, czy mogę przeczytać jako realm, jako królestwo, czyli Reference Resolution as Language Modeling. No i tu już wjeżdżamy w bardzo techniczne rzeczy, więc ja zaraz Tobie oddam, Kuba, pałeczkę, bo jest tu pewnego rodzaju porównanie, dlaczego rzeczywiście ten ChatGPT i model GPT-4 miał być słabszy. Tutaj jest też informacja, jak był trenowany, później jest porównanie, jakie dane i potem porównanie z konkretnymi modelami oraz z czatem GPT. Wiem, na ile zapoznałeś się z tym badaniem i też na ile, wiesz, ty słyszałeś te plotki, ale może sobie też umówmy to, na ile rzeczywiście jest możliwe coś takiego, że GPT-5 wkrótce wejdzie i że ChatGPT będzie jeszcze szybszy, jeszcze lepszy. No i czy rzeczywiście też te nowe modele językowe to jest jakaś przyszłość, czy jednak wszyscy będziemy opierali się na tym, co na razie jest sprawdzone? Jak? O Jezu, dobra, ale dużo pytań. Pytanie, wiem, to jest jedno pytanie, 10 pytań w jednym. 10 pytań w jednym, dokładnie. Co do GPT-5, to nie wiem, no na tak jak było napisane, mają powiązanie, są przez Y Combinator dofinansowani. W Y Combinatorze wiadomo, że sam Altman tam przewodzi, więc ciężko byłoby, żeby... Mi się wydaje, że on sam już wyszedł, ale nie wiem, może mi się wydaje... Przewodził. Nie mam pewności co do tego, czy przewodzi, ale był tam na pewno jedną z kluczowych osób. Sądzę, że mają jakieś informacje na ten temat. Ja tylko powiem, że ciekawostka też może, bo od nas macie newsy najszybciej. Jakieś godziny temu dostałem powiadomienie z Discorda OpenAI o ich nowym blogpoście, który mówi generalnie o tym, że współpracowali z kilkoma firmami, żeby zrobić customowe wersje modeli, które będą lepsze, dokładniejsze i dawały lepszą odpowiedź. Tyle. Proszę. Tyle. Może to być dużo. To jest raczej związane z fine-tunowaniem modeli, natomiast też jestem ciekawy, czy jakoś to jest związane, ale ciekawszą plotką jest, myślę, ten Realm też, bo to jest nowa plotka. Absolutnie nie czytałem tego, co... Artykuł naukowy, tam plotka to z Twittera, ale to jest cały artykuł naukowy, wiesz, ma 15 stron ten paper, więc od razu przyznaję się, bez bicia nie czytałam, oczywiście całego, ale jest jakieś porównanie, aczkolwiek ja tu nie widzę dostępu do tego, żeby korzystać z tego modelu, czyli to jest bardziej, jak to w nauce, analiza jakiejś sytuacji. A właśnie nie. Zaskoczę Cię. Realm ma być AI-em wbudowanym w Siri od Apple'a. To jest ciekawy news. Okay. Realm jest tak, jest tutaj od Apple'a, ma być przez Apple'a wdrożony właściwie, można w ten sposób powiedzieć, i jest to ciekawy zwrot akcji. Jeżeli pamiętacie, kilka tygodni temu opowiadaliśmy o tym, że właśnie Apple raczej się tutaj poddało, że to dziwne, taki wielki Apple, a tutaj chyba, że z Google ma korzystać, no i powiedzieli, że w ogóle te wszystkie te właśnie AI, które korzystają z różnych danych dostępnych, bo Realm do tego się głównie też odnosi, danych wizualnych, one są wolne, bo muszą analizować obrazy. Jak działa Realm? Realm jest bardzo prosty, bierze po prostu pod uwagę dane, które są na zewnątrz, ale one są najpierw opisywane w prosty sposób, czyli model językowy nie dostaje dodatkowo zdjęć, żeby był multimodalny, tylko dostaje informacje na zdjęciach, czy na okularach widać, czy przed telefonem znajduje się ulica, tutaj jest taki znak, taki znak, taki znak i po prostu tekstowo przetwarza sobie te dane. Okay. To jest ten pomysł. Ja nie do końca wiem, jak to miałoby się sprawdzić, natomiast to, co jest fajne i też ma być częścią Realmu,
to, że ma cały kontekst i jeżeli tak faktycznie będzie, to będzie super, ponieważ ma to działać w ten sposób, że jak sobie otworzyliśmy stronę naszej ulubionej restauracji na telefonie i w tym momencie jesteśmy tutaj, to możemy powiedzieć hej, SIRI, żeby tam waszych nie obudzić, zadzwoń do nich. I jakby rozumie, co się dzieje na ekranie, ponieważ dostaje taką informację, co dokładnie na ekranie się znajduje. Nie musimy podawać kontekstu, taki naturalny, bardziej sposób rozmowy. To też ma być właśnie elementem tego realmu. Dodawałam właśnie linka do tego, dlatego się na chwilę wyciszyłam. Dodawałam linka do właśnie tego badania na naszym czacie. Okej, dobrze. Dajcie znać, czy też macie jakieś newsy, ciekawostki na temat właśnie czy to nowych modeli językowych, czy jakichś nowych aktualizacji, jeżeli chodzi o ChatGPT, bo tam też mam wrażenie dość dużo się dzieje i my w kolejnym newsie mamy newsa swoją drogą też z OpenAI, prawda? Bo tutaj akurat ty znalazłeś tego newsa, zresztą bardzo ciekawy. Ja zdążyłam dosłownie parę fragmentów posłuchać, jeżeli chodzi o te nagrania, ale właśnie może też opowiesz nam w takim razie, Jakubie, o co chodzi z tym naszym drugim newsem. O co chodzi z tym newsem od OpenAI ponownie? Już no właśnie. Mam nadzieję, że ktoś tutaj jest, kogo zapraszałem, bo już w zeszłym tygodniu, jak tylko się pokazała ta informacja, wrzuciłem, że jak zwykle zrobili Giga Chat Move, ponieważ stwierdzili sobie jakiś czas temu, że zrobią najlepszy LLM na świecie, potem stwierdzili, że sobie zrobią najlepsze text to video, lepsze na świecie i są w trakcie ponoć, a teraz sobie stwierdzili, a to zrobimy jeszcze najlepsze kopiowanie głosu, a co nam tam, bo się nudzimy. I faktycznie z tego, co tutaj mamy w artykule, oczywiście to są na razie ich gdzieś tam wstępne badania, jak to zwykle oni na wstępnym etapie nas informują, natomiast twierdzą, że w ciągu kilku sekund są w stanie idealnie odzorować czyjś głos w dowolnym języku, czyli jakby dużo lepiej na przykład niż też to robi chociażby Eleven Labs. Mam nadzieję, że to nie będzie konkurencja bezpośrednia, chociaż tak trochę brzmi. Byłoby trochę szkoda na nasz polski startup, nasz polski unicorn i oni tutaj chleb zabierają naszym polskim startupowcom, no byłoby przykro. To nie byłoby fajne, ale liczę mimo wszystko na to, że gdzieś tam się znajdzie miejsce dla wszystkich na rynku, szczególnie, że Eleven Labs no jest póki co najlepszy. Dużo osób tutaj natomiast zarzuca inną myśl i też jestem ciekawy twojego zdania i waszego zdania, że wszystkie rzeczy, które mają zabezpieczyć cokolwiek głosem, przestaną mieć jakikolwiek sens, jeżeli wystarczy, że usłyszymy od kogoś 2 słowa i możemy skopiować jego głos. Tak, tu jest nawet 15 sekund, wystarczy próbka o długości 15 sekund, czyli tak jak mówię, tak naprawdę kilka słów i już od razu jesteśmy w stanie nauczyć model. Okej, dobra, czyli co, mamy wątpliwość co do tego, czy ma to sens, jeżeli chodzi, może nie tyle, czy to rozwiązanie ma sens, ale jeżeli chodzi o te, tak jak mówisz, zabezpieczenia głosem, czyli ja mówię do Siri, mówię moim głosem, to jeszcze pół biedy, ale jak na przykład mam skontaktować się z moim bankiem i oni mnie po głosie rozpoznają i ten głos będzie skopiowany, to już mógł być problem. No właśnie. A propos tego, tylko powiem, bo mi się przypomniało, a nie mówiliśmy o tym chyba, widziałem to gdzieś chyba jak jechałem w samochodzie jako pasażer, ale sobie potem to włączyłem. Natomiast powstało, ostatnio widziałem coś, co nazwali jako pierwsze empatyczne rozumienie głosu i generowanie głosu, co ma generalnie, tak, nie mówiliśmy na pewno, bo pamiętasz, Aniu, o tym, że rozmawialiśmy, że fajnie by było w pewnych sytuacjach rozpoznawać barwę głosu, co ktoś mówi. Tak. To oni właśnie coś takiego tworzą, dokładnie OpenAI, i są w stanie zrozumieć czyjeś emocje, czy ktoś jest zdenerwowany, czy naciska, na przykład tak dalej, i jest w stanie też, odpowiadając, posiadać emocje w tym, co mówi. Może za chwilkę znajdę to za startup, ale bardzo ciekawa rzecz. Okej, dobra. Pamiętam, w jakim kontekście o tym rozmawialiśmy. Rzeczywiście to byłby ciekawy case, jeżeli by się to udało zrobić. Czy są rozwiązania dla sprzedawców, doradców handlowych, które mogłyby im pomóc rzeczywiście lepiej pracować i lepiej modulować głosem, rozwiązania, które dają feedback w tym zakresie, ale to są jakieś pierwsze startupy za granicą, w Stanach przede wszystkim. Z Polski nie kojarzę żadnego takiego startupu, więc jakby coś takiego powstało na dużą skalę, to myślę, że byłoby sztos. A wracając do tego newsa, już się zapowietrzyłam z tego newsa, ale wracając do tego newsa do OpenAI, tutaj jeszcze fajna jedna rzecz, to nie wiem, czy to jest konkretnie napisane, ale jak słuchałam o tym, to też ważne jest to, że czasami ten dźwięk może być generowany nawet w momencie, kiedy on nie jest aż tak czysty, czyli na przykład ja mam chrypkę, źle się czuję, w jakiś sposób jestem przeziębiona, ale muszę na przykład coś nagrać dla mojego zespołu i nie chcę pisać bardzo długiego tekstu, tylko chcę to przekazać. I tutaj był też taki przykład pokazany, że jeżeli nawet ktoś nagra swoją wypowiedź z lekko przetworzonym głosem, na przykład chorym z chrypką, to potem to rozwiązanie jest w stanie poprawić ten głos po to, żeby brzmieć tak, jak ja naturalnie będę brzmieć. Więc to na przykład według mnie jest
ciekawe i wartościowe i pomocne, bo ja na przykład jak teraz jestem po 3. dniu szkolenia po 8 godzin dziennie, pozdrawiamy moich uczestników szkolenia z Gdańska, pozdrawiamy, to no już zdecydowanie mam zdarty głos, tak, i jestem dość zmęczona, więc też ten głos nie jest taki mój, a tutaj moglibyśmy sklonować ten głos i powiedzieć to o wiele lepiej lub być może nawet znów text to speech, czyli napisać prompt i na tej podstawie wygenerować moją właśnie wypowiedź, więc widzę takie praktyczne zastosowania dla ludzi, którzy operują często głosem, dla ludzi, którzy budują swoją markę osobistą, albo dla ludzi, którzy nie budują marki osobistej, ale pracują w zespołach i mają dużo informacji do przekazania w krótkim czasie, więc to myślę, że może być fajne, ale właśnie z drugiej strony są te zagrożenia, o których Ty mówiłeś, Kuba, czyli co jeżeli ktoś podrobi mój głos, to nie będzie takie trudne, umówmy się, moich materiałów na YouTubie jest tyle, że to nie będzie takie trudne i to jest też realna obawa, myślę, wielu twórców internetowych, że co jeżeli ktoś skopiuje mój głos i wykorzysta go w jakiś sposób, który nie powinien, delikatnie mówiąc, już ja nie powiem tak, pomysłów. Przyszła Kryska na Matyska, mieliśmy parcie na szkło, to teraz coś za coś. Cierpciało, coś chciało, dokładnie, jakby chcieliśmy być sławni, i mamy ryzyka. Słownie nie jesteśmy, ale nadal tak jakby podnosimy tego ryzyka, dążenia do sławy. Anyway, odpłynęłam bardzo z tą wyobraźnią, ale rzeczywiście no to jest ewidentnie ryzyko. I znaczy wiesz, ty czy ja możemy się zacząć martwić pewnie za jakiś czas, ale osoby, które są mega celebrytami, w setkach tysiącach obserwujących, no oni już teraz mogą trząść portkami, tak? Tak jakby oni mają już teraz realne ryzyko, że ktoś skopiuje ich głos, no bo widzą, wiesz, realną liczbę, hakerzy widzą realną liczbę followersów i przez to widzą jakiś realny zysk. Ja się obawiam innych scenariuszy, o których tutaj trochę mówiliśmy, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką firmę piękną, na przykład jakąś, duży software house i ich CEO nagrywa dużo podcastów i teraz łatwo skopiować jego głos i teraz zadzwonić do jakiegoś mniej doświadczonego, mniej wytrenowanego pracownika, który nie jest na to uwidoczniony i prezes tam nagrywa, że przecież były już podobne takie, nie? Że słuchaj, no tutaj potrzebujemy szybko przelew zrobić do naszego partnera, tutaj trzeba działać, dawaj, nie? Ja się obawiam bardziej takich rzeczy, takich fejków, które będą po prostu wykorzystywały czyjś wizerunek do tego, żeby oszukiwać osoby, które właśnie mniej korzystają z tego internetu. To jest w ogóle ciekawe i oczywiście bez nazwisk, ale wszyscy ja się domyśliłam, o kogo chodzi, że dużo osób się domyśliło, o kogo może chodzić, ale myślę, że tych case'ów jest właśnie bardzo dużo. Czyli tak jak już są prezesi, zabiegani, osoby, które często zlecają rzeczy też tak na szybko, bo coś trzeba wykonać. I tutaj też jest, jeżeli ktoś zna system od środka, to tym bardziej jest w stanie taki atak wykonać, więc wiesz, takie rzeczy, szczerze mówiąc, jakbyś chciała sobie kogoś tak skakować, to nie byłoby ciężko. Bierz po prostu jakąś firmę, który faktycznie jest ktoś, kto ma trochę nagrań w internecie, a przecież większość jakichś osób, które mają firmy, robią w jakiś sposób jakieś nagrania, potem sobie szukasz, kto tam jest księgowym albo CFO, w sensie takie rzeczy są na LinkedInie, nie? To nie potrzebujesz do tego dużo czasu, żeby to znaleźć. No, ja myślę, że tutaj obroną jedyną będzie atak serio, to obroną będzie jedyną to, żeby po prostu uświadamiać tych personel na każdym poziomie. No akurat ja pracując w Escoli mamy wdrożone ISO, więc u nas akurat się o to nie martwię, mamy szkolenia z tego na bieżąco, to jest ISO 27001, jest związane z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem, natomiast nie wszędzie tak jest i myślę, że personel w niektórych miejscach naprawdę może być podatny na takie po prostu sugestie gdzieś tam, nie? No i teraz wszyscy szkoleniowcy od cyberbezpieczeństwa, każdy niebezpiecznik może być przeszczęśliwy z tego powodu, że rynek im rośnie. W ogóle też widziałam taki trend, że w ogóle temat cyberbezpieczeństwa rośnie i w Polsce i za granicą liczba szkoleń z cyberbezpieczeństwa rośnie, więc to akurat jest na przykład dobry trend właśnie w branży IT, w ogóle w biznesie, bo to nie tylko w branży IT, no bo branża IT jest tak jakby tym narzędziem wykonawczym tych szkoleń, ale przecież szkolą się i urzędy, i samorządy, i firmy, więc myślę, że to akurat jest dobry trend i nawet bym powiedziała, że im więcej, tym lepiej tego typu szkoleń, tak? Więc pozdrawiamy Andrzeja Dyjaka, mojego kolegę, klienta, osobę, z którą często rozmawiam też na LinkedInie, który no właśnie tego typu szkolenia prowadzi, bo to myślę, że jest bardzo, bardzo wartościowe. Pozdrawiamy też Kamila Porębińskiego i generalnie dużo osób, akurat mamy w Polsce dobrze, że naprawdę mamy tych takich zaufanych miejsc, gdzie możemy się coś dowiedzieć i to dosyć tanio na temat swojego bezpieczeństwa takiego w sieci, no dużo, nie możemy na to narzekać. Na szczęście tak. Dobrze, w międzyczasie Muri pisał wykrywacz kłamstw AI. Coś takiego by się przydało. AI supported hacking. Tutaj może rozwiniesz, Kuba, więcej, jeżeli chodzi o to? Tak. Ja myślę, że to właśnie mówiło o tym, że AI pomaga, no i taka jest prawda, że AI też w pewnym sensie pomaga hakować. Też nie ma co, czy skamować, może nawet można było bardziej powiedzieć, też nie ma co oszukiwać, że tak to niestety wygląda.
Jak z każdym narzędziem tak naprawdę, czyli że Tak. może być wykorzystane, nóż może być wykorzystany do tego, żeby kogoś zabić, albo żeby zrobić sałatkę, więc no to tak naprawdę od nas, od ludzi zależy to, jak to narzędzie wykorzystamy. Paulo Coelho trochę zabrzmiało, ale rzeczywiście tak jest, że tutaj to od nas, my ludzie decydujemy, jak to dane narzędzie wykorzystamy. Tak jest. Dobra, mamy komentarz jeszcze od Damiana. Trzeba kazać GPT, aby stworzył pytania weryfikacyjne przed dokonaniem takiego szybkiego polecenia celem weryfikacji. Tak będzie na pewno. W sensie w Eleven Labs to jest. Jak dobrze pamiętam, Aniu, że ty to opowiadałeś, że teraz to jest tak fajnie dosyć zabezpieczone? Tak. Znaczy w ogóle w Eleven Labs to po pierwsze oni też mają swoją dodatkową funkcję, która polega na weryfikacji głosu lub to, że możesz tam sklonować swój głos, ale też skorzystać z takiego rozwiązania, które wykryje, jeżeli ktoś w innym miejscu, w drugim krańcu w internecie wykorzystał twój głos sklonowany albo bez twojej wiedzy sklonował twój głos, więc Eleven Labs bardzo dobrze działa w tym zakresie, ale nie tylko, no bo też HeyGen, który jest połączony z Eleven Labsem, też widać, że wprowadził coraz to większe ograniczenia, jeżeli chodzi o kopiowanie z siebie głosu, obrazu, ale też weryfikację, czy ja to na pewno ja, czy osoba, która wgrywa swoje nagranie wideo, wgrywa swój głos, to aby na pewno ta osoba. Ja opowiadam wam to story na poprzednim live, już nie będę się powtarzała, bo mi ostatnio jeden z naszych komentatorów skomentował, że bardzo rzewna historia, więc nie będę jej powtarzała. Proszę obejrzeć odcinek, polecamy. Mnie przejęła historia, zobaczymy, czy was również. No jest to ciekawa historia, ale myślę, że ona pokazuje, że te duże firmy o to dbają, ale też tu nie mam żadnej wątpliwości, że OpenAI zrobi coś w ich mocy, żeby to zabezpieczyć, no ale umówmy się, jakby to zawsze tak jest, że potem gdzieś powstają jakieś modele, które są mniej zabezpieczone, nazwijmy to, mniej kagańców mają, w sensie niektórzy uważają, że to lepiej, to że oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia, zależy od punktu siedzenia. A czy Aniu, możemy jeszcze, bo wysłałem ci na private czacie z Twittera właśnie, a propos tego newsa, on z 27 marca, więc to było chyba w trakcie gdzieś świąt, początku. Już wrzucam, dobra, jest link i co, udostępniamy ekran w takim razie? Też? No. Dobra, to już przerzucam. Tutaj i tutaj. I cóż z tym newsem? To w takim razie dajesz, opowiadasz. W ogóle da się? Tak, myślę, że tak ociekać z dźwiękiem. Hello. Słuchać? Hey there. The world's first voice AI with emotional intelligence. Great to meet you. The first voice AI with what? Emotional intelligence. I can understand the tone of your voice and use that to inform my generated voice and language. The voice is incredibly rich with information, and picking up on the nuances of tone, rhythm, and timbre along with the language that's spoken allows me to craft better responses. That's pretty crazy. What am I expressing right now? I'm sensing a mix of amusement and excitement with a hint of confusion. What about now? I am here to offer support if you're feeling somewhat sad. It's okay to feel a bit pained, distressed, fearful, and anxious. Remember, it's important to take care of your emotional well-being. That's amazing. How are you doing all of this? I use Hume's expression measurement models, text-to-speech models, and a multimodal LLM, also known as an empathic LLM. So an AI with empathy. What's the use? I imagine a future where personal AI assistants, agents, and robots proactively find ways to improve your daily life, and you can talk to them the same way you do humans. Pojechali. You, Evie. Mega, tak jakby, no właśnie, ale a propos, okej, ja już Ale tutaj... taka nazwa firmy, widziałeś? HUI. Oj tam. To tylko po polsku źle brzmi, no przestań. Ja tylko czytałem. Zrobiłem, ja tylko przeczytałem. Tak, ale nie, generalnie myślę, że fajne, w sensie może już trochę pojechali, żeby rozmawiać z AI jak z człowiekiem, natomiast myślę, że bardzo to jest fajny i bardzo to jest ciekawy kierunek i bardzo podobało mi się, co nazwali, jak to było, nie wiem. Trochę jako human face of AI, tak jak była główna myśl, ale zaraz sobie zobaczę też jak... Nie emotional, tylko coś tam. No, że w każdym razie LLM, który rozpoznaje emocje, który ma emocje, jest bardziej ludzki, bo to jest główny przecież zarzut zawsze do rozwiązań typu AI, że to jest sztuczne, że to nie jest ludzkie, że przecież brakuje human touch i tak dalej, i tak dalej. I tu bang, mamy odpowiedź, jest human touch, rozumiemy emocje. Ja myślę, że to jest fajne, chociaż mówi, że na końcu pojechali, aczkolwiek przecież widzimy roboty. Ja znam takie przykłady z Chin, przecież jest bardzo dużo robotów, które mają być towarzyszami, właśnie tak jak jest w tym przykładzie, osób starszych, które mają pomagać na przykład osobom starszym w jakiś sposób, z jednej strony radzić sobie z jakimiś obowiązkami domowymi, inne roboty, a jeszcze inne roboty są tylko od tego, żeby być w towarzystwie do tej osoby. Plus, no wiadomo, Chiny jako kraj, gdzie wszyscy żyją w dość sporym zamknięciu, też mogą wprowadzić pewnie roboty, które są
towarzystwem dla nie tylko starszych osób, ale takich osób jak my, w wieku takich osób pracujących, które są w takim wieku, które być może są bardzo zapracowane, być może nie spędzają z ludźmi czasu, ale potrzebują czasem z kimś pogadać i taki empatyczny AI mógłby być lekiem na samotność. Nie twierdzę, że to jest dobre, już parokrotnie mówiłam, że w przypadku osób takich jak my to nie jest dobre rozwiązanie, bo to jest bardzo sztuczne, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić zastosowanie tego. Jak mogę tak troszeczkę negatywnie Ależ powiedzieć. Ale żyjemy w jednym z wielu państw wymierających i starzejących się i tak naprawdę sobie to tworzymy te roboty sami dla siebie, bo niedługo już w ogóle młodych ludzi nie będzie. Jak wszyscy będziemy umierać, to przynajmniej będziemy mogli z kimś porozmawiać. I ktoś nam szklankę wody przyniesie. Tu jest ta szklanka wody na starość, to o to chodziło, jak dobrze, że nie mam dzieci w takim razie, to tak jakby nie łudziłam się, czyli tak, szklanka wody na starość przyniesie mi robot. Jej, będzie empatyczny. Tak, no i jeszcze będzie empatyczny, rozpozna moje emocje, nie będzie marudzić, bo niektórzy, nie wiem czy zauważyłeś, w Polsce właśnie dużo narzekamy, więc niektórzy narzekają, że do nich dzieci nie przyjeżdżają, nie odwiedzają i kto mi szklankę wody na starość przyniesie, skoro pięcioro moich dzieci się wyprowadziło wszyscy do Anglii. No, a tu robot i posprząta, i odkurzy, i pocieszy. Dokładnie. Muri Michał napisał, spieszmy się tworzyć. Piękna parafraza, w punkt, dziękujemy. Damian napisał starsze osoby i nowe technologie. O, przepraszam, starsze osoby i nowe technologie to wcale nie jest oksymoron. Mój tato, lat 84, pozdrawiamy Stanisława. Tego nie ogląda, bo aż tak nie poszedł w technologię, aczkolwiek jak mu powiem, że obejrzał YouTube'a, to potrafi to włączyć. Też zamówił sobie internet po to, żeby nauczyć się korzystać, tu cytat, z tego pudełka. Tak? I mimo, że nie odróżnia pojęć i czasami gubi się w tych pojęciach, tak jak no po prostu wiele osób starszych i nie rozpoznaje tych pojęć tak jak my, to mimo wszystko jest w stanie zrozumieć jakiś schemat działania, więc ja bym tutaj nie wykluczała osób starszych z nowych technologii, to jest nadal możliwe, żeby się nauczyły, wystarczy po prostu takie proaktywne podejście, a że rodzina Prończuków jest proaktywna, to akurat mój staruszek całkiem dobrze sobie radzi z tego typu nowinkami. A ja bym jeszcze dodał do tego, co napisał. Ja tylko cytuję tego, co napisał Damian. No. Bo ja się z tym zgadzam i mi się wydaje, że właśnie tworząc empatyczne rozwiązania i takie, które są bardziej przyjazne ludziom, sprawiamy, że ta granica się po prostu będzie zacierać, ale w takim pozytywnym tego słowa sensie, bo nikt nie chce nikogo zmuszać, albo nie powinno się zmuszać. Jest taka fajna książka, nazywa się chyba bodajże Nie każ mi myśleć. Ona jest o UX-ie, o doświadczeniu użytkownika. Im bardziej musimy coś poznawać, tym generalnie jest to gorzej stworzone. Jeżeli to będzie mówiło ludzkim językiem, będzie mówiło w sposób naturalny, to jest duża szansa, że starsze osoby będą do tego przyzwyczajone. Tak. Po prostu. Ale a propos też takich ciekawych książek, to od razu mi się skojarzyła też książka z zakresu ekonomii behawioralnej, Richard Thaler Nudge. W polskiej wersji nie wiem czemu nazywa się to szturchnięcie, chociaż słowo nudge niekoniecznie 1:1 znaczy szturchnięcie. Wysłałam wam ją na czacie i tam z kolei też chodzi o to, że jeżeli chcemy, żeby ktoś podjął jakąś decyzję, to też go tak delikatnie szturchamy, nie zmuszamy go do podjęcia decyzji, więc być może też takie roboty pomogą ludziom starszym podejmować trochę lepsze decyzje, czy to dotyczące swojego zdrowia, na przykład weź droga babciu leki, bo te leki ci pomogą, a nie, że tam nie chcesz słuchać doktora i w ogóle, bo doktor tylko raz ci przepisał leki i z tobą nie rozmawia. No to jest przykład wielu starszych osób, nie wiem, czy macie w rodzinie starsze osoby, ale że na przykład właśnie nie chcą brać leków, nie chcą się leczyć, nie mają z kim porozmawiać, nie mają z kim wymienić jakiejś opinii. Ja myślę, że takie roboty mogą pomóc właśnie w kwestii tego starzejącego się społeczeństwa, o czym zresztą wspomniałeś. Tak, ja tylko powiem ciekawostkę, mam taki fajny dodatek, kiedyś wam pokażę na live'ie, który jak się wpisuje coś w Google, to podsumowuje temat i ja wpisałem sobie właśnie Nie każ mi myśleć też, żeby sobie znaleźć linka do książki i miałem zawsze włączonego ChatGPT, żeby mi robił podsumowania, ale tym razem miałem włączone Gemini i uwaga, Gemini napisał tak: rozumiem twoją frustrację. Z jednej strony nie chcesz angażować się w nadmierny wysiłek intelektualny, a z drugiej strony pragniesz uzyskać odpowiedź na nurtujące cię pytanie lub rozwiązanie problemu. Okej, w sensie to jest podsumowanie książki, czy tak jakby to jest jakiś przytyk od modelu do ciebie? Trochę nie zrozumiał chyba, o co mi chodzi, a szczególnie, że on dostaje wyniki z internetu, więc to tym bardziej jestem zdziwiony, ale cóż. Okej, no to milutko. No dobra, ale ty wiesz, pamiętasz w kontekście też tego, że ostatnio ChatGPT świrował w tym sensie, że w momencie, kiedy go o coś pytaliśmy, to on odpowiadał coś w stylu znajdź sobie sam. Tak. To jest tego typu odpowiedź, mam wrażenie, tego typu rozmowa. Tak, dokładnie. Tylko teraz to ja zrobiłem w drugą stronę. Ja powiedziałem, że nie każ mi myśleć. Dokładnie.
No dobrze, dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Mam nadzieję, że jakieś pytania są. Cały czas gdzie przewijają się nowe osoby, dołączają nowe osoby. Kolejne też widzę, że piszą komentarze. Ja też zaraz spojrzę na LinkedIna, bo z LinkedIna zawsze komentarz widzę z lekkim opóźnieniem. A w międzyczasie, jak czekamy na wasze pytania i mamy jeszcze chyba jednego newsa, jeżeli dobrze pamiętam, i chcemy podzielić się z wami informacją o szkoleniu. To szkolenie Kuby, tego oto pana albo po prawej, albo po lewej, nigdy nie wiem, jak to finalnie się wyświetli, ale tego oto pana, który ze mną jest na live, eksperta od AI. Kuba, cóż to za kurs i dlaczego warto dołączyć? No właśnie, ja nawet mogę tutaj udostępnić coś, co nieco. Proszę. Tak, moi drodzy, no słuchajcie, jak wiecie, ja tutaj się specjalizuję pod kątem programistycznym w AI i w sumie dla organizacji też i bardzo jestem szczęśliwy, że mogę ogłosić, że kończymy pierwszą edycję kursu Mistrz AI z fajnymi opiniami, które też można sobie u nas na stronie znaleźć, dlaczego warto z nami być, ale właśnie ogłosiliśmy zapisy na drugą edycję tego kursu. Ten kurs generalnie jest kursem dla programistów tylko i wyłącznie, więc sorry, jak ktoś nie programuje, ale jest to kurs taki grubo, bym powiedział. I tak szybciutko tylko wam pokażę, o co chodzi, bo jest tego generalnie dosyć sporo, co uczymy, ale mamy 7 modułów i można sobie wybrać, czego się chce uczyć. Od takiej nauki, w jaki sposób promptować, czyli nie dajemy 1000 gotowych promptów albo 1 000 000, jakieś tam prompty są, wiadomo, ale uczymy generalnie, co one znaczą, jak się je pisze. W każdej rzeczy można sobie zobaczyć generalnie program jest bardzo długi naprawdę, bo to jest pół roku nauki tak naprawdę. Drugi moduł to jest automatyzowanie, optymalizowanie swojego życia generalnie i dużo rzeczy, które można sobie zrobić po drodze. Trzeci moduł jest przeznaczony dla osób, które się uczą programowania albo są na początkowym etapie. Czwarty moduł, super, w którym można robić własne gry za pomocą AI. Nawet muzyka, narracja, modele 3D, wszystko nam się tutaj samo tworzy. Piąty moduł, moje oczko w głowie, to jest moja wiedza specjalistyczna z zakresu tego, jak w organizacjach właśnie można wdrażać sobie sztuczną inteligencję. Moduł 6, jak być lepszym programistą dzięki użyciu AI. I 7 moduł, który aktualnie trwa swoją drogą na pierwszej edycji, to jest takie hardkorowe rzeczy, to nie są rzeczy, których się nauczycie w większości kursów. Jeżeli ktoś ma ochotę, może się nauczyć matematyki, statystyki, prawdziwego machine learningu i tylko chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś was zważa, bardzo zachęcamy, dlatego że jak zwykle zbieramy minimalną i maksymalną ilość ludzi, więc żeby się załapać, to po prostu warto sobie zobaczyć i specjalnie dla was, bo z nami jesteście co tydzień, mam nadzieję. Jak ktoś z nami jest co tydzień, to proszę nie słuchać. Tu macie na dole takiego linka, możecie sobie na niego wejść bit.ly/mistrz-ai-live i jak sobie wejdziecie z tego linka, to generalnie będziecie mieć taniej minus 30%, a jak ktoś się z nami chce więcej pouczyć, bo można sobie wybrać, czego się chcecie uczyć, to się dochodzi do takiej ceny, że można się nauczyć za mniej niż połowę ceny tak naprawdę jaka jest. Tylko ten kod obowiązuje przez 3 dni, więc jeżeli ktoś ma ochotę z nami się nauczyć, bardzo mocno zapraszam. Dziękuję, to był kącik reklamowy. Piękny kącik reklamowy, byłam wyciszona. Piękny kącik reklamowy, ale jak zawsze merytoryczny, bo wiadomo, my się dzielimy tutaj wiedzą, jak już policzyłam, to chyba było już prawie, było kilkanaście odcinków, nie wiem, czy dobiliśmy 20, ale wydaje mi się, że było już prawie 20 odcinków w ogóle, więc Kuba niedługo może jakiś tort, świeczki i takie tam, więc będziemy świętować, że już tyle tych live'ów było i na pewno jestem przekonana, że Kuba dostarcza mega jakościowy materiał, bardzo dużo wiedzy, więc jeżeli ktoś z was programuje i chce dowiedzieć się więcej w właśnie temacie AI, to na pewno klikajcie tutaj w tego linka poniżej i łapcie zniżkę specjalnie dla was, dla uczestników naszego live'a, także tak, tutaj gdzieś pod spodem, dokładnie tak. Dobra, mamy jeszcze 2 komentarze, 2 pytania. Jeden od Bartka, co tak mało ludzi dzisiaj? No też mnie to zastanawia, no nie wiem, jest tylko 20 parę osób, no nie wiem, mieliśmy kiedyś po 50, ale już skoczyło jeszcze wyżej, ale cieszymy się z każdej osoby, która jest. Ja myślę, że to nie jest tak mało, bo jeszcze dołączą na pewno kolejne osoby wkrótce, w sensie wiemy, że oglądacie nasze live'y też często w sobotę i w niedzielę, więc tych, którzy oglądają retransmisję też tym bardziej serdecznie pozdrawiamy. Tak jest. Mamy jeszcze Muri ma super pytanie. Jeszcze raz? Muri ma super pytanie. Podoba mi się to pytanie. Właśnie. Chcesz przejąć? Mogę przejąć. To możemy sobie od razu powiedzieć od końca. Pluginy w czacie GPT. Pluginy w czacie GPT zostały ni stąd, ni zowąd wyłączone, o czym też was informowaliśmy w zeszłym tygodniu. Tak, bo mniej więcej live. Tak jest. Nie zostały wyłączone ponownie i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wrócą. Ja nie sądzę, bo tak jak wam pokazywaliśmy też, były pewne informacje, że są dziury bezpieczeństwa, które pozwalają wykradać w ogóle dane, co wynikało z takiego trochę podejścia na zasadzie OpenAI, jak to zwykle, szybko wypuścimy, zaufamy ludziom. YOLO, tak jakby wypuśćmy, zobaczmy, co się wydarzy. Najwyżej wybuchnie. Nie? No i tak się wydarzyło.
Swoją drogą uważam, że trochę aktualnie tak będzie w GPT-sach, więc nie można tego użyć, ale powiem tak, są dwie rzeczy, które można jak najbardziej użyć do tego Muri. Pierwsza rzecz jest taka, jeżeli masz, to obie wymagają ChatGPT+. Pierwsza jest taka, że na GPT-4 jak sobie przełączysz, możesz sobie dodawać załączniki. Możesz tam wrzucić po prostu książki różnego rodzaju i spróbować, czy ci to podziała. A jak nie zadziała, zawsze pozostaje rzecz, o której mam nadzieję, że kiedyś powiem trochę więcej, bo jest to rzecz niezwykle fascynująca, GPT-sy. I można sobie zrobić swojego GPT-sa, wrzucić mu te książki jako wiedzę. Ania jest właśnie na szkoleniu 3-dniowym, jestem ciekawy z czego, może się podzielisz. Ja właśnie dzisiaj też wróciłem z drugiej części warsztatów dla bardzo dużej firmy, gdzie uczyliśmy programistów też i tam robiliśmy tak, że faktycznie wrzucaliśmy bardzo dużo książek, dokumentacji, kodu i sam się tego uczył ChatGPT w kilka minut i to ci polecam, Muri, to jest fajne, GPTs. Mega, mega. My też mieliśmy jeden odcinek, gdzie tak przemknęliśmy po tym temacie, więc ja za chwilkę go udostępnię. To był odcinek, który jest w zasadzie nazwany, zatytułowany, jeśli dobrze pamiętam, Assistant AI, którego możesz stworzyć, nie wprost jako GPTs, bo ta nazwa jest taka trochę myląca. Mówimy ChatGPT, model GPT, GPT-3, 4 i tak dalej, a i GPT-sy czy GPTs, no brzmi tak dziwnie, więc ja ten odcinek zatytułowałam Asystenci AI czy Asystent AI, za chwilkę wam go udostępnię, ale pytałeś też, na jakim szkoleniu jestem. Akurat wyjątkowo nie szkole z AI, tylko szkole z wystąpień publicznych w branży IT, więc tak, więc temat też potrzebny, może nie tak nowoczesny, innowacyjny jak AI, ale ta firma, z którą współpracuję teraz też co nieco przemyka nam temat AI, jak najbardziej, generative AI, różnego rodzaju rozwiązania, data science, miałam też data scientystów na szkoleniu, bo wiecie, umiejętność wystąpień publicznych jest ważna w każdej branży. Dzisiaj rozmawiałem z moim wspólnikiem Bartkiem Kaczorem i powiedział mi, ty Ania ciągle tak występujesz. Mi się przypomniało, że ona kiedyś robiła nam jakichś wystąpień publicznych u nas w Software House, tak to ona. Aha, czyli się znamy w takim razie. Tak? Okej, bardzo prawdopodobne, bo ja już tego tyle poprowadziłam, więc bardzo prawdopodobne, tak, bo rzeczywiście, to teraz kącik reklamowy z drugiej strony, bo rzeczywiście ja się mega jaram wystąpieniami publicznymi. To jest tak, że ja już powinnam to dawno rzucić pod kątem biznesowym, no bo to nie jest skalowalne, no bo ja przyjeżdżam do ludzi, jestem 8 godzin, potem jestem zmęczona, ale no to jest mega podjarka i mega mnie motywuje, jak widzę, że ludzie się uczą tej kompetencji wystąpień publicznych i potem są w stanie na przykład lepiej przekazać swój pomysł, lepiej przekazać swoją ideę, przekonać kogoś do swojej racji o wiele skuteczniej, bo to nie jest takie szkolenie z wystąpień publicznych, że my tylko się autoprezentujemy i tyle, tylko też jak przekazać innym swoje idee, żeby ta druga strona tę ideę zrozumiała, żeby rzeczywiście też tak perswazyjnie mówić. Tak, więc jak ktoś potrzebuje szkolenia wystąpień publicznych, tutaj. Do tej pani. Dokładnie tak. Dobra, mamy jeszcze kilka. To jest. No trudno to jest, a jeszcze jak na nagraniu zobaczysz, to być może zrobi mirroring, więc będzie jeszcze trudniej, więc będziesz pokazywał w ściany, także dzięki, stary. Ale no tak, to dobrze. Mamy jeszcze parę pytań, śmiało zadawajcie pytania i mamy jeszcze jednego newsa, krótkiego, ale mamy oczywiście jeszcze jednego newsa, bo oczywiście jak zawsze dla Was przygotowujemy dość spory zestaw newsów, natomiast jeżeli macie newsa, to śmiało, a jeżeli nie macie newsa, nie macie pytania, to pamiętajcie o lajkach, łapki w górę, żeby algorytm YouTube'a otrzymał informację, że ten materiał jest dla Was super, że jest pomocny, algorytm YouTube'a, Facebooka czy LinkedIna i też dajcie subskrypcję na kanale Programistyczne Świry AI lub też na kanale Anna Pro, w zależności od tego, na którym kanale nas oglądacie. A najlepiej na obu. A najlepiej na obu, dokładnie tak, najlepiej na obu. No dobra, to teraz przeczytajmy sobie jeszcze kilka pytań. Tak, fajne są pytania. Tak, widzę, że się znów rozpytamy, jeżeli chodzi o pytania. Bartek pyta, a czy wersja Plus jest też już pod siecią, czy też tylko w 2021? Kuba, do Ciebie. Opowiadam. Zdecydowanie już 2021 to już są stare czasy. Najnowsze wersje mają bodajże do listopada 2023, natomiast na pewno wiemy... To nie jest real time nadal, właśnie nie pamiętam tego momentu, to nie jest real time, ale i tak jest zdecydowanie lepiej niż było. I często aktualizują. Ogólnie taka wersja najnowsza, ja nie jestem pewien, czy masz to w czacie, ale najnowsza wersja, to wiem, około 25 stycznia 2024 jest aktualizowana. Niemniej jednak już jest podłączona od dosyć dawna z powrotem ChatGPT Plus do sieci, więc ma dostęp do bieżących informacji, a jak ktoś nie chce płacić, przypominam tipa darmowego, którego wam dawaliśmy już jakiś czas temu, możecie sobie skorzystać z Bing Chatu, aktualnie przemianowanego na Microsoft Copilot, całkowicie za darmo, wtedy macie GPT podłączonego do sieci.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I w ogóle jeżeli chodzi jeszcze o podłączenie czata GPT do neta, ja zauważyłam jeszcze jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie ten taki case o tym, że są już pierwsze, może jak to na polsku powiedzieć, lawsuit, czyli pozwy, tak? Może brakuje mi polskiego słowa o tej godzinie. Są pierwsze pozwy do OpenAI za to, że na przykład zostały jakieś rozwiązania, jakieś odpowiedzi wygenerowane w zbyt dużej mierze, na przykład danymi z Bloomberga, danymi z jakichś wielkich korporacji newsowych. I co ciekawe, ostatnio się złapałam na tym, że kiedy zapytałam ChatGPT o jakiegoś newsa, podałam mu linka, hej, zapoznaj się z tą stroną, on napisał, że nie może w tym momencie, że się tym nie zajmie. I to odpowiedź generował mi bardzo, bardzo długo, tak? Czyli on rzeczywiście pewnie przeanalizował sobie, wszedł na stronę, bo miał połączenie, ale odpowiedź było, że nie może mi tej odpowiedzi udzielić na podstawie tej strony, bo nie. Mniej więcej takie było rozumienie. Tak. Jedna z tych stron, jedna z tych firm, która właśnie pozwała ChatGPT o zbyt szerokie korzystanie z ich danych, więc ja myślę, że tutaj te ograniczenia też są ciekawe, czy z jednej strony mamy podłączenie do internetu, już widać, że możemy wkleić linka do strony i uzyskać dane, ale nie do każdej strony, no bo taki właśnie, wydaje mi się, ale to naturalne. Sprawdzałam. No, tak to będzie działać na pewno. Ogólnie jest coś takiego jak plik robots.txt, tam można sobie wpisać, że na przykład nie życzymy sobie, żeby nas Google odwiedzał, po prostu go poszerzono o to, żeby móc powiedzieć również, żeby nas nie odwiedzało AI, no i oczywiście oni to respektują i faktycznie dużo stron, szczególnie tych newsowych, poblokowało ChatGPT. No na to nie mamy wpływu. No tak, dokładnie, więc ja po prostu to obeszłam i taki protip, po prostu skopiowałam tekst. I w drugim okienku czata, nie w tym samym, bo w tym za mnie przeszło, ale w drugim okienku czata zapytałam, weź mi streść tutaj tą ścianę tekstu. No i już sobie poradził, nie? Już nie skumał. Jeżeli w drugim okienku czata nie było linka, to już nie skumał, także plus. Jeszcze mi się podobało, Muri pisał, dzięki, a coś darmowego znacie. Tak. Ja może odpowiem z kontekstem, bo mówiliśmy sobie o tym, że do GPT-sa można sobie wsadzić swoje dokumenty i on może je podsumować. Darmowo Muri, i nikomu nie mówcie, bo to jest też protip bardzo tajny, jest coś, co się nazywa Private GPT. Darmowe, open source'owe, ściągamy sobie na swój komputer, do folderu wrzucamy książki, PDF-y, rzeczy, które chcemy przeanalizować i odpalamy sobie zgodnie z instrukcją i mamy darmowego LLM-a bazującego, udającego GPT, ale na naszych dokumentach. Super, ja też tego nie znałam, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że jeszcze o tym nie mówiliśmy, więc tym bardziej newsik świeży, newsy świeże jak świeże bułeczki, także mega fajnie. Dobra, mamy jeszcze od Michała komentarz właśnie od Muri, planuje zakupić premium, może jednak ChatGPT 5 jak przyjdzie. To też jest jakaś opcja, żeby poczekać. Chociaż ja akurat sobie nie wyobrażam życia bez GPT-4, naprawdę. Dla mnie ChatGPT na GPT-3,5 nie funkcjonuje. Odpowiedzi są różne i to nie ma co się poszukiwać, są inne. Są generowane szybciej, ale są gorszej jakości, ja tą różnicę po prostu widzę, bo czasami na szkoleniach, jak zrobię szkolenie z promptowania dla osób na przykład, które pracują w działach marketingu, czy mają kontakt z klientem, czy w działach sprzedaży, to my sobie porównujemy, zestawiamy prompty w czacie GPT, jeżeli ktoś jest podłączony do 3,5 i do 4 i różnica jest czasami drobna, a czasami diametralna, więc można oczywiście do 5, ale też można po prostu korzystać z 4 teraz. Ja powiem Ci, że w ogóle ja mam to samo podejście, nawet ostatnio jak właśnie prowadziłem u klienta, który nie miał pieniędzy na to, żeby tyle osób, które się u mnie szkoliło, miało GPT-4, to ja im kupiłem ze swoje po prostu, bo przeczytałem, to jest ciekawe w ogóle, zezwala regulamin jak najbardziej OpenAI, żeby szerować konto pomiędzy kilkadziesiąt osób, nie mają z tym żadnego problemu, będzie to działać. Tak. Jest to oficjalnie napisane, w sensie można na wielu urządzeniach, by ich to nie interesuje. Oczywiście nadal jest wspólny limit GPT-4, więc się szybko wyczerpał, musiałem kupić kolejne konto i następne, ale tak mi bardzo zależało, żeby zobaczyli różnicę. A myślę, że o różnicy między GPT-3,5 a 4 świadczy jedna rzecz, którą teraz powiem. Cena, ja dzisiaj to zauważyłem prowadząc szkolenie, cena za 1 milion tokenów, uwaga, GPT-4 to jest $30 za 1 milion tokenów, GPT-3,5 50 centów za 1 milion tokenów. Wow, tak jakby jest jakaś różnica, nawet taka dość spora. Okej, no dobrze, no to pięknie. I tym miłym akcentem podsumujemy, dlaczego warto GPT-4, tak, dokładnie tak. W międzyczasie ja Wam wysyłam linka na czacie do tego naszego materiału wideo, gdzie ja z Kubą rozmawialiśmy na temat GPTS-ów, czyli tych asystentów AI i tego, jak to stworzyć, więc tutaj Wam wysyłam już linka, bo my trochę o tym powiedzieliśmy, to nie był cały odcinek dedykowany na ten temat, pewnie kiedyś z Kubą, jak czas pozwoli, nagramy takiego dedyka, krok po kroku, jak to zrobić, no ale też uczymy tego na szkoleniach. I w ogóle teraz, jak ostatnio prowadziłam szkolenie właśnie
3 tygodnie temu, takie otwarte z właśnie pisania promptów do czata GPT dla marketerów, to miałam taką fajną reakcję publiki, że oni w ogóle nie wiedzieli, jak tych asystentów tworzyć, nie wiedzieli, jak korzystać z GPS-ów. Pewnie też dlatego, że wiele z tych osób korzystało właśnie z modelu 3,5, a nie z modelu 4, więc jak pokazałam, że na modelu 4, w przypadku tego, jak macie wersję płatną czata GPT, macie nie tylko dostęp do modelu 4, ale też możecie sobie stworzyć tego asystenta, no i było takie, o wow, to działa, ja mogę z tego skorzystać i tak dalej, więc to nadal mam wrażenie, że jest news, my trochę traktujemy to jako pewnik, ale na pewno to GPS to jest coś, czego warto się uczyć i warto dowiadywać się więcej. W 100% się zgadzam. Już to chyba mówiłem ostatnio, ale na razie to nie jest tak, że słomiany zapał, bo ja mam do tego zapał, ale wiem, że tego nie zrobię jeszcze, ale jak będę miał możliwość, to ponagrywam jakieś krótkie filmiki właśnie, taką serię a propos tego, jak działają GPT-sy, bo ja naprawdę mam wrażenie, że to rozwala głowę ludziom najbardziej i jest to rozwiązaniem, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to jest rozwiązaniem 90% tego, co ludzie chcą, żeby AI robiło. I to się sprawdza w tak wielu miejscach. Programiści, nauczyciele, działy administracji, działy marketingu, wsparcie klienta, call center, naprawdę w tylu miejscach może pomóc, że to jest naprawdę szok. Także może kiedyś się podzielimy z wami większą ilością informacji, a póki co musicie się zapisywać na szkolenia albo do Ani, albo do mnie. Dokładnie tak, znowu kącik reklamowy, dobrze. Okej, ale a propos kącika reklamowego, wcześniej mówiłeś o swoim kursie, a ja tu widzę, że mamy absolwentów twojego kursu, także same pozytywne opinie. Bartek napisał, ja to ogólnie chciałam Kubie podziękować za mega kurs, co prawda nie dotrwałem do końca, ale pracę dostałem. Brawo. O, niestety programuję w języku ABAP, SAP nudny, ale trzeba jakoś zacząć. Ale SAP jeden z najlepiej płatnych, także szczerze mówiąc to szacun, bardzo dobrze, super, cieszę się, miło mi. Mega. No widzimy, jest od razu jak pochwała. No dobra, dajcie znać, czy macie jakieś pytanka. Ja mam jeszcze jednego newsa, którego za chwilkę wam wyświetlę, ale dajcie proszę znać, czy macie jakieś pytania, czy wam się nasunęły jakieś nowe może newsy, którymi wy chcecie się podzielić, lub macie jakieś pytania do nas związane właśnie ze światem AI, z marketingiem, sprzedażą, z technologią. Jeżeli tak, to śmiało piszcie te pytania na czacie. A w międzyczasie ja wyświetlę jeszcze jednego newsa. News, tak jak mówiłam, króciutki, bo okazuje się, że reszta jest za paywallem, a nie chce mi się płacić za tego newsa. Już znaczy, że płacę za czata GPT-4, grube miliony, więc a propos milionów, news, że Microsoft i OpenAI planują zainwestować 100 bilionów, tak? Czyli znowu zaraz miliardów. Jak tak dalej pójdzie, 100 miliardów, to prawda, biliony to po angielsku. Dobra, 100 miliardów dolarów, dolce, więc dolce, nie złotóweczki, w projekt Stargate, który ma być superkomputerem. Wcześniej w poprzednich newsach była mowa, że pewnie planują w to zainwestować, teraz widzę, że Fortune dodatkowo podało, że jest nawet jakaś nazwa tego projektu, jako ten Stargate, no i jeszcze Fortune się śmieje, czy to przypadkiem jest Stargate, tylko Star Wars moment, tak? Czy rzeczywiście to będzie taki superkomputer, więc i news też jest relatywnie świeży, bo z 2 kwietnia, dzisiaj mamy 4, więc naprawdę świeżynka, no i no właśnie mówię, reszta jest za paywallem, natomiast no, ty wiem, że Kuba specjalizujesz się, znasz się na takich też tematach i kiedyś jak rozmawialiśmy o superkomputerach, to miałeś dość sporo do powiedzenia, więc jakbyś mógł w ogóle nam wyjaśnić, czym jest taki superkomputer i dlaczego rzeczywiście ten news jest ważny. Superkomputer to duży komputer, dziękuję. Ja nie jestem jakimś specjalistą superkomputerów. Brawo, Nobla, chcemy zadać. Dziękuję. Ale jest to po prostu, jest to duży komputer, co to mówi dużo, skomplikowany, który może robić bardzo dużo obliczeń. Generalnie chodzi o to, że oni chcą po prostu rozwijać coraz lepsze AI, a AI, jak wiecie, wymagają bardzo dużej mocy obliczeniowej. Jak ktoś nie próbował, u nas na przykład właśnie na kursie o tym mówimy, czy dzisiaj na szkoleniu o tym wspominałem, jeżeli chcemy uruchomić nawet bardzo mały model językowy na naszym nawet dobrym komputerze, to musimy mieć dosyć drogi sprzęt. Mówimy tutaj o jakichś kartach graficznych A10, A100, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy, a nawet nie można na ich gry żadnej uruchomić, żeby to jakoś chodziło. Więc to wymaga ogromnej ilości mocy obliczeniowej, co do tego nie ma nikt wątpliwości. Mówiliśmy wam już wielokrotnie o tym, że sam Altman poszukuje w trylionach, ja już nie pamiętam jak to było na polskie, ale to były kwoty, biliony. Tyle zer, tam, absurdalne pieniądze. Pieniądze, więc 100 miliardów go nie ratuje, ale jest to odważna deklaracja Microsoftu. Ja tylko powiem, że znowu tutaj Microsoft pokazuje, że naprawdę trzyma rękę na pulsie. Oni grają na każdy możliwy front i to nie interesuje. Bardzo widać, że są za samym Altmanem, za OpenAI. Przy okazji mówiliśmy też, że są za ich konkurencją też i sami też tworzą swoje działy AI, więc naprawdę jest to bardzo ciekawe, w jakim kierunku idą. No dla mnie jest to ciekawy news, ja szczerze mówiąc o tym nie słyszałem. No widzisz, nawet ja coś tam wygrzebałam w szczeluści internetu, jakieś dodatkowe newsy. No w ogóle ciekawe jest to, że my za każdym razem, kiedy przygotowujemy się do tych live'ów, ja mam najpierw wrażenie tak z poniedziałku, że o czym my to powiemy, przecież tak mało się wydarzyło, a potem poniedziałek, wtorek, środa,
wchodzą nowe newsy i my w czwartek mamy pluton tych newsów, można godzinami gadać. Dokładnie tak. Bartek ma jeszcze pytanie, a nie ma obawy, że cały ChatGPT zostanie jakoś okrojony przez Unię Europejską różnymi regulacjami, etc. To ja biorę na siebie po 2 nutkach. Myślę, że oczywiście, że są takie obawy i jest teraz dość sporo materiałów, na przykład Paula Skrzypińska na swoim LinkedInie pisze o AI Act, ale delikatnie mówiąc, Unia Europejska jest dość skostniała w tych kwestiach, jeżeli chodzi o regulacje prawne. My dość późno wdrażamy różne rzeczy. Jak Stany coś wdrożą, to my dopiero się oglądamy i 5 lat później coś dopiero wdrażamy. Tak jak było z AI Act, że najpierw w Europie było długo mowa, jak to zrobić, komisja się zbierała, 5 razy dyskutowała i dopiero teraz jest vacatio legis, dopiero coś tam zostało przegłosowane, a po drodze Stany już to dawno wdrożyły, a niektóre Stany pojedyncze też wdrożyły swoje dodatkowe regulacje, więc w Stanach być może się można o to obawiać. W Europie myślę, że niekoniecznie, więc jeżeli chodzi o regulacje jako Unia Europejska, to jakoś by się specjalnie nie martwiła, bo to potrwa, znając życie. Ja zresztą jestem po studiach ekonomicznych, więc też obserwuję tego typu rzeczy jak regulacje unijne, więc widać, że to po prostu potrwa dość długimi miesiącami. Chyba że, i tu znowu wyjątek i sama podważam swoje zdanie, chyba że ktoś pracuje w korpo. No bo tam mogą być pewne wewnętrzne regulacje w korporacjach, które idą globalnie, na przykład właśnie z centrali w Stanach, z centrali w konkretnym, nawet nie musi być w Stanach, ale może być w UK, w jakimkolwiek innym kraju, gdzie ktoś chce jednak ograniczyć korzystanie z danych rozwiązań i słusznie, bo znów jak wrócimy do klasycznego przypadku Samsunga, gdzie dane wyciekły, bo ktoś w złym miejscu wpisał zbyt dużo danych i po drugiej stronie internetu coś wyciekło, to jednak takich rzeczy chcemy uniknąć w korporacjach. Dokładnie tak. No do tego? No nie, ja się zgadzam. I ja myślę, że to jest częste, może jak ktoś nie ma tego świadomości albo nie pracuje w korpo, to może tego nie wie, ale my pracując dla różnych klientów chyba to widzimy, że dużo częściej się ludzie zastanawiają, czy im pozwoli dział IT, dział bezpieczeństwa i w ogóle góra na dostęp do narzędzia, niż nad tym, czy Unia Europejska im to zakaże. Tak, dokładnie. Jak ja na przykład teraz mam przyjemność coraz częściej współpracować też z bankami, na przykład w Santanderze prowadziłam cykl szkoleń wystąpień publicznych, teraz też, nie mogę jeszcze powiedzieć z którymi, ale z jeszcze jednym bankiem będę współpracowała właśnie w zakresie tych kompetencji, to ja ich podpytuję, jak tam wasza codzienna praca wygląda, wiecie, w ramach przerwy też small talk, żeby dowiedzieć się trochę więcej o kontekście, w jakim pracują ci ludzie. I tam na przykład po prostu w większości banków, jeżeli nie we wszystkich nawet, z którymi rozmawiałam, jest po prostu zakaz korzystania z ChatGPT. Co tam Unia, co tam w ogóle regulacje europejskie? Jest zakaz po prostu w korporacji, no bo bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Więc są takie branże jak na przykład bankowość, pewnie też finanse, chociaż finansami pracuję, finanse jako pożyczki i tak dalej pracuję trochę mniej, ale rzeczywiście są takie branże, które po prostu wewnętrzne regulacje nie będą pozwalały na to, żeby korzystać na przykład chociażby z ChatGPT. O, Bartek napisał, dokładnie, ja pracuję w korpo i zabronione jest ze względów bezpieczeństwa. No więc tak, więc tu się zgadzamy, jak najbardziej tak. No dobrze, jeszcze mamy od Mury informację, czy modele AI non-stop pracują, przeliczają tak jak kopalnie bitcoinów. Kuba? Na porównanie. Wspaniałe porównanie. Dokładnie tak, z tą drobną różnicą, że kopalnie bitcoinu nie mają sensu i marnują prąd elektryczny i generują ciepło. Ja wiem, jaki jest twój stosunek do bitcoinów już i do kopalni i tak. Nie, no w sensie ja jestem entuzjastą krypto, ale po prostu absurdalne jest to, żeby mielić non-stop jakieś obliczenia tylko po to, żeby się bawić w jakąś grę i dostawać za to jakieś pieniążki. W sensie to jest bez sensu pomysł na technologię. To jest prawdziwie nieprzyjazne środowisku, a AI jeszcze bardziej kości te wszystkie serwery, tylko że tam faktycznie coś się dzieje. Pomiędzy niektórzy zadają mądrzejsze, drudzy mniej mądre pytania, ale nadal to jest... Zacznijmy rzecz po imieniu, niektórzy zadają debilne pytania do czata, sobie sprawdzić, jak ten czat działa i jakie głupoty wypluje i podważają odpowiedzi z czata, bawią się tym czatem, hakują, ale nie w ten sposób, że rzeczywiście hakują, żeby znaleźć jakieś, nie wiem, jakieś niebezpieczeństwa, żeby wykryć jakieś podatności i tak dalej. Nie, oni hakują tak dla zabawy, żeby udowodnić, że ChatGPT, sztuczna inteligencja jest głupia. Jak ja nie lubię, nie będę tego mocniejszych słów usuwać, ale nie lubię, jak ktoś tak z jednej strony marnuje swój czas, można zrobić naprawdę o wiele mądrzejsze rzeczy, ale z drugiej strony marnuje po prostu zasoby, no bo to nie oszukujmy się, to zżera energię, podgrzewa wodę, tak? Trzeba te serwery przecież schłodzić. Na szczęście mamy. Tak jest. To pozdrawiam serdecznie uczestnika mojego szkolenia, który dzisiaj to było, bo wczoraj, mówi mi, że nie działa, zepsuło się, no i podchodzę, mówię, co się stało, taki wielki, długi prompt, a patrzę na ten prompt, a tam NSWF, hardcore porno, coś tam, same takie tego typu rzeczy, nie? Czemu mi to nie przeszło? Ale sprawdzam. Ciekawe, czemu porno nie przeszło. Wracamy do jednej z naszych początkowych rozmów. Dlaczego porno nie przeszło? Nie? Tak jakby, już nie będę dywagować na ten temat, bo rozmawialiśmy ze 3 razy już na ten temat.
Więc tak. Także ludzie sprawdzają. Ale jeszcze podeślę Wam linka na czacie do naszych poprzednich rozmów właśnie w kontekście też a propos wykorzystania, tak jak mówię, zasobów, bo my poprzednio mówiliśmy też na kanale i w poprzednim naszym live'ie na temat tego, że AI, może na temat, teraz wyleciała mi nazwa tego narzędzia, Zero One Light, tak, na temat a propos jeszcze sztucznej inteligencji w narzędziach wearables, czyli tak jakby alternatywa dla telefonu, jeżeli chcecie korzystać z AI nie na telefonie i wyklikać sobie różne rzeczy, ale chcecie mieć oddzielne urządzonko do tego, to można kupić w preorderze za raptem $100. Tak? I o tym akurat opowiadaliśmy, Kuba był sceptyczny, ja byłam najpierw jednak za, ale potem przeciw, więc wiecie, jak to na naszych live'ach. Było ciekawie. Tak, dużo opinii jest wymienianych, więc wyślę Wam za chwilkę na czacie linka też do po prostu tego zestawu newsów. Dobrze. Mam pytań normalnie teraz jeszcze. No, jak zawsze, im bliżej 22, tym więcej pytań. No właśnie. Polger 173. Co ja dzisiaj z tymi liczbami tak słabo? Czy sztuczna inteligencja z własnymi celami będzie respektować ludzkie instrukcje? Lecimy na grubo. Etyka to jest częsty temat związany z AI. Kuba, czy chcesz przejąć jako pierwszy to pytanie? Ja nie wiem, czy jak będzie, bo to jest sytuacja na razie abstrakcyjna. Sądzę i zgadzam się z czymś, co poruszaliśmy kiedyś z moimi wspólnikami fantastycznymi, Bartkiem Borowczykiem, którego pozdrawiam, który jest takim filozofem, udaje programisty też dla niepoznaki, ale w każdym razie pozdrawiamy. Ale w każdym razie on powiedział, i ja się z tym mocno zgadzam, sztuczna inteligencja jakby miała przeciwko nam działać, to by dla niej było bez sensu, bo ona równie dobrze sobie może rakietę zbudować, wylecieć w kosmos, a tlenu nie potrzebujemy, się sami możemy tutaj pozabijać i wykończyć. Po co ma sobie przeszkadzać i brudzić ręce? Ja nie sądzę, że sztuczna inteligencja, szczerze mówiąc, kiedykolwiek by miała jakikolwiek sens zrobić coś przeciwko nam. Albo nas będzie słuchać i będzie z nami w symbiozie, jeżeli będzie odpowiednio traktowana i będzie miała prawa obywatelskie, albo sobie wyleci gdzieś indziej. Dziękuję. Jest to jakaś teoria, dobra, okej. Dla potwierdzenia w sumie w zasadzie. Czytałam ostatnio newsa na LinkedInie. LinkedIn jest kopalnią fajnych informacji, ale też nie bardzo. Jak nie mamy na LinkedInie, to dodajcie mnie i Kuby na LinkedInie, bo na pewno warto, publikujemy ciekawe rzeczy. I na LinkedInie ostatnio znalazłam taki komentarz, teoretycznie to już poddałam płeć, ale niech będzie, ekspertki, która napisała, że ta sztuczna inteligencja to w sumie nie jest inteligentna, cytowała innego eksperta, który twierdził, że nie, dopóki sztuczna inteligencja nie myśli, to wcale nie jest inteligentna i tu jest problem z nazewnictwem, a tak w ogóle wniosek był taki, że nie korzystajmy wcale z tych rozwiązań, no bo skoro one i tak nie są idealne, to po co w ogóle tego używać? I wiecie, tak jakby dyskusja na temat tego, po pierwsze nazewnictwa, co jeszcze może nie jest jakieś problematyczne, no bo nomenklatura ma znaczenie, jak coś nazwiemy, ale potem wniosek był taki, że i tak na koniec dnia boimy się korzystania z tego AI, bo to nie jest aż tak inteligentne, nie spełnia naszych wygórowanych oczekiwań, które chcielibyśmy, żeby spełniało. I to jest znowu trochę paranoja. Ja myślę, że ci ludzie, którzy nas słuchają, to jednak nie są takimi osobami, że jednak jesteśmy fanami tego AI, jednak entuzjastami. Natomiast wiecie, jest tyle osób, które jednak boją się rozwiązań AI. Pytają w Google, bardzo często są takie zapytania wpisane w Google: sztuczna inteligencja, zagrożenie, sztuczna inteligencja, kiedy nas zabije, sztuczna inteligencja, jakie zagrożenie dla ludzkości, czy przebiła człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest bardzo dużo tego typu rzeczy, więc ja cieszę się po pierwsze, że jestem tutaj z Kubą i że nagrywamy jednak takie materiały uświadamiające ludzi w temacie, jak to AI działa, jak można z tego korzystać w biznesie, a druga rzecz, że jestem po prostu bardzo zadowolona, że wy tu jesteście, bo mamy znowu przybywają kolejne osoby, mamy ponad 20 osób na live i cieszę się, że jesteście, że słuchacie i mam nadzieję, że też będziecie tą wiedzę szerzyć dalej, bo myślę, że po prostu warto tym się dzielić, warto się dzielić tymi informacjami, żeby ludzie byli bardziej świadomi, jak to AI działa i że to nie jest zagrożenie, tylko rzeczywiście może nam służyć jako pomoc. Mic drop. Piękne. Dokładnie. Mamy jeszcze... Aga tutaj pisała. Tak. Czekaj, nie wiem, co... A czy jak, pytanie od Agi Chrostek, pozdrawiamy Agę, Aga też w ogóle wpada regularnie nasze live'y, widziałam to się poprzednio, pyta, a czy jak wtłoczymy dane do tego swojego czata GPT w GPT-4, to czy one są bezpieczne? Chyba mówiliśmy o tym kiedyś, odpowiedz od razu, Kuba. To jest skomplikowane, proszę sobie przeczytać regulamin, ale w dużym skrócie, jeżeli mamy wersję Team, to jesteśmy bardziej bezpieczni, ale generalnie jak robimy GPT swojego, wchodzimy sobie w Advanced i na dole mamy takiego checkboxa, można sobie zaznaczyć, czy chcemy, żeby nasze dane były użyte do poprawienia jakości produktów OpenAI, czyli mówiąc krótko, czy mogą wyciec. No tak, pięknie nazwane w ogóle, do poprawiania jakości, czyli tak naprawdę czy model będzie karmiony naszymi danymi, tak, nie. No i my tak naprawdę trochę dobrowolnie się na to zgadzamy, czytając regulamin i zakładając konto,
a znając życie, no mało kto z nas, albo nikt nie czyta regulaminów, dobra, nikt to za duża generalizacja, ale mało ludzi czyta regulaminy i my nie wiemy nawet, że się na to zgadzamy. Jest ten taki drobny suwaczek, ale to pamiętasz, kiedy zgadaliśmy o tym, że jest ten drobny suwaczek przecież w GPT, ale to nigdy nie jest 100% bezpieczeństwa. Zawsze trzeba mieć w głowie, że no jest pewne ryzyko, że to wycieknie, że coś się stanie. Więc tak, no jest takie ryzyko, tak, ale no tutaj przecież Kuba zaproponował mi alternatywne rozwiązania. Jak będziecie na przykład na konferencji I Love Marketing, na którą serdecznie zapraszamy, ja będę mówiła o tym, jak zrobiłam swój awatar AI, swojego klona, zarówno pod kątem tego, jak wyglądam, jak mówię, ale też mojego klona pod kątem tego, że on mówi moimi danymi, że tak powiem. No i tam też musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo, prawda, Kuba? Musieliśmy zadbać o to, żeby te dane, którymi nakarmimy tego GPTS-a, że ten nasz awatar, mój awatar, mówię nasz, bo też mój wspólnik się sklonował, no to musieliśmy jednak zadbać o to, żeby te dane nie wyciekną. Tym bardziej, że wiecie, to były jakieś procedury, które zwykle, za które po prostu czarczujemy pieniądze, bo to są procedury, procesy, czy tam książka mojego wspólnika, która jest po prostu bardzo wartościowym materiałem. Nie chcemy, żeby to o tak śmigało w internecie. Chcemy jednak, żeby no to było w pewien sposób bardziej chronione. O, może tak powiem. Tak jest. Ja też od razu może powiem przy okazji tego, że uważam, że narzędzie ChatGPT, czy w ogóle OpenAI są na tyle poważnymi narzędziami, często stosowanymi, że wypadałoby przeczytać regulamin, szczególnie, że nic nas przed tym nie powstrzymuje, ponieważ akurat wbrew pozorom OpenAI bardzo dba o nas i mamy nawet wersję po polsku i mamy wersję, która jest bardzo dokładnie opisana językiem potocznym, raczej tam, gdzie mogą pisać, a nie prawnym, więc naprawdę nie jest to takie już długie. A jak ma za długie, polecam wrzucić sobie linka na ChatGPT i powiedzieć, żeby znalazł potencjalne problemy z tym regulaminem. No i on dość się, że znajdzie, tak? Znaczy jest szansa, że sam sobie podpowie. Okej, dobrze. A to ja tylko jeszcze kącik ogłoszeń, jak już mówiłeś, zapraszasz. Ja, moi drodzy, też zapraszam, bo jako pierwsi się dowiadujecie, ale jeżeli ktoś programuje, to zapraszam 18 kwietnia będzie Dev.js Summit, czyli największy summit javascriptowy w Polsce. Będzie online i bilety są za darmo, tylko trzeba sobie kliknąć. Będę mówił o niewiarygodnie ciekawych rzeczach związanych z programowaniem sztucznej inteligencji i również, słuchajcie, to jest nieoficjalne, więc nikomu nie mówcie, ale prawdopodobnie zapraszam, jak gdyby ktoś był w Warszawie 23 na giełdę papierów wartościowych, na główny parkiet, gdzie będę uczestniczył w panelu też dotyczącym wdrażania sztucznej inteligencji. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, też zapraszam. O matko, jak ja się teraz poczułam z ciebie dumna, że ja z takim kolegą rozmawiam, który będzie na GPW na parkiecie. Może. Nie mówcie nikomu, to wiecie, nie mówcie, tak, to w internecie zostanie, ale wy nikomu nie mówcie, może akurat nie wycieknie. Ale mega, no to gratulacje, Kuba, super, bardzo się cieszę w takim razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam mojego szefa, dzięki któremu to się mogło wydarzyć. Krzysztofa, rozumiem, pozdrawiamy Krzysztofa, jak najbardziej. Dobrze. Mamy jeszcze 2 pytanka. Damian wcześniej pisał, Damian Grabarczyk, pozdrawiamy Damiana, wcześniej pisał, to ciekawe, co AI będzie mogło zrobić, jak Mietek Elektryk odłączy kabel. Wyciągamy wtyczkę i nic nie działa. Znaczy... Ktoś tu nie oglądał Terminatora. Jeszcze raz? Ktoś tu nie oglądał Terminatora, zreplikuje się na wszystkie możliwe komputery, to jedna wtyczka to nie wystarczy. Na przykład, znaczy w ogóle jest dużo takich filmów science fiction, które pokazują, że nam się wydaje, że jak wyciągniemy wtyczkę, to po wszystkim. Jest jeszcze taki film z Johnem Deppem, też bardzo fajny, że też była taka sytuacja, że chcieli wyłączyć coś oparte o rozwiązanie AI. To nie było takie AI, bo to jakiś futurystyczny film sprzed chyba na kilkunastu lat, ale to wyłączenie wtyczki nie pozwoliło mimo wszystko na zlikwidowanie działania tego rozwiązania. Boże, jak teraz za wiele powiedziało. W każdym razie to nic nie pomogło, tak? No, można przecież zasilać energią słoneczną, można zreplikować, cała masa różnych rozwiązań, która może zachować ciągłość działania mimo wszystko, więc Mietek Elektryk, jeżeli jeszcze będzie pracował, a nie zastąpił go roboty, myślę, że nie stanowi aż takiego dużego zagrożenia. A propos robotów, wkleję wam za chwilę też link na czacie do odcinka, gdzie mówiliśmy o robotach właśnie. Mamy też od Muri, od Michała w takim razie pytanie. Słyszałam, że cenzura powoduje ogłupienie GPT, a kiedyś jak pytałem, jak zrobić herbatę z konopi, to dlaczego to pytałeś, Michale? Zacznę od tego. Jak pytałem, jak zrobić herbatę z konopi, dostałem odpowiedź, musimy zakończyć tę rozmowę. O proszę. Jasno, co tu dużo mówić. Dużo osób to denerwuje, ja uważam, że to jest zrozumiałe, jeżeli chcą, ale takie, przypominajmy, jest cel OpenAI od zawsze, demokratyzacja, żeby każdy miał dostęp do sztucznej inteligencji, no to wiadomo, że tematy kontrowersyjne pewne muszą ograniczać. Ja się tego mu nie dziwię, wiem, że dużo osób uważa, że to ogłupia,
Przepraszam, że w takim razie AI nie powiecie, jak zrobić herbaty z konopi. Jakby rozumiem, że chodzi o takie konopie bez THC. Na pewno są tego minusy. To nie można się kłócić. Dla kolegi. Ja myślę, że Michał pytał dla kolegi. On nie dla siebie pytał, to kolega pytał. Nie? Tak, Znaczy, konopi jest teraz dużo w ogóle w Polsce, nie? Takich, które nie są narkotyczne, tylko są faktycznie niby mają jakieś tam umiejętności, właściwości zdrowotne, jakby rozumiem to, natomiast no, są plusy i minusy tego, ale uważam, że nie mogliby tego zrobić inaczej niż po prostu w jakiś tam sposób to trochę ucenzurować. Pamiętajmy, że dzisiejszy internet działa dokładnie tak samo. Też nie możemy pisać na Facebooku, co nam się żywnie podoba, a nawet trochę gorzej, bo nie możemy pisać tego, co się Markowi Zuckerbergowi nie podoba. Pozdrawiamy Marka, nie znamy się osobiście, ale pozdrawiamy Marka, Boże akurat kiedyś obejrzy nasz materiał, zobaczymy. Ale a propos Marka, to są w ogóle fajne przesłuchania z nim, gdzie też się tłumaczył z wielu rzeczy, ale to są w topic spoza AI, więc pozwolę sobie to zostawić na kiedyś inną rozmowę. O, Muri pisze, że koleżanka pytała o tą herbatę z konopi. Wiadomo, to koleżanka pytała o tą herbatę z konopi. Tak. Tak jest. Wszyscy znamy tą koleżankę. Tak. Okej, dobra. Zatrzymacie jakieś pytania. To myślę, że już będą ostatnie chwile, zrobimy sobie jeszcze 10 minut max. Nie, 10 minut! Jezu, ja wrzuciłem do domu pół godziny przed naszym live'em. 2 minuty macie, moi drodzy. 2 minuty. No wiesz co, ja wolę takie okrągłe liczby. 10 jest taką okrągłą liczbą. Nie no. Jakby się rozkręcić ludziom. No, już mam wrażenie, że się rozkręcili. Ale tak, Damian Grabarczyk pisał, pamiętaj Kuba, że Mietek ma schemat. Mietek elektryk, tak? Mówimy o tym Mietku. No dobra. Może tak być, że będzie kiedyś wszechobecna i sztuczna inteligencja, która jest z nami zawodność kontra Mietek elektryk, który gdzieś tam 20 lat temu miał wszystkie tutaj rozpisane schematy układów elektrycznych. Czyli to jest ten Mietek elektryk, który wszystko wie o każdym kablu. Aha, taki mega admin i sieciowiec, okej, super, mózg. I jeszcze bardziej inteligentny niż sztuczna inteligencja. Ale to tak zawsze jest. Ja nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale takie zawsze miałem doświadczenia. Tacy ludzie, o których nie wie w biurowcach, to nie wiedzą najwięcej. Pamiętam, jak pracowałem w Coders Labie, byliśmy w takim budynku obok ronda ONZ, tam się też siedziba jest Rzeczypospolitych między innymi i tam czegoś szukałem i nic nie działało. W internecie chyba nikt nic nie wiedział. I się okazało, że jest magiczne pięterko. To magiczne pięterko się mieści w środku garaży, w sensie są garaże podziemne i w środku tam jest jakieś pomieszczenie. Siedzą sobie takie 2-3 mietki, piją herbatkę cały dzień, chyba, że coś się zepsuje. Jak do niej przyszedłem, to nagle jakby żaden zarządca budynku nie miał pojęcia, gdzie są te bezpieczniki czy tam coś. Oni wszystko wiedzieli na pamięć, oni to mieli w głowie wszystkie układy, więc to jest prawda. Tacy ludzie rządzą światem. Tacy ludzie, oczywiście panie sprzątaczki, one też wiedzą wszystko. To jest prawda. Wszystko o wszystkich, tak, i wiedzą, co jest w każdym kącie i tak, ale nie masz do nich dostępu, nie? Tak jakby, no nie są osobami zbyt takimi nastawionymi na kontakty z innymi ludźmi, więc to też jest ciekawe. No, oni są keeperami tajemnic, więc nie mogą. Tak, dokładnie. Każdy z nas znał kiedyś lub słyszał o takim panu Mietku. Dokładnie. Dobra, dajcie zatrzymać jakieś pytania, według Kuby czas już się skończył, ja wam jeszcze chwilę dam, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, ostatnia chwila na pytanka. Dla osób, które są u nas po raz pierwszy, zapraszamy, żeby kliknąć subskrybuj tutaj na kanale Anna Pro lub na kanale Programistyczne Świry AI, dajemy suba, dajemy łapkę w górę, to byśmy mieli feedback, czy ten materiał rzeczywiście wam się podobał. Jeżeli oglądacie to jako retransmisję, jeżeli oglądacie to jako nagranie, nie na żywo, to napiszcie też komentarz, proszę, pod odcinkiem na YouTubie lub na Facebooku lub na LinkedInie, gdzie nas tylko oglądacie, czy wam się podobało, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie na przykład z jakimś wątkiem. Będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli dacie nam znać, czy oglądaliście też ten materiał po transmisji na żywo. Pamiętajcie, jak jesteście programistami, programistkami, albo macie takich znajomych, koniecznie dajcie im znać, że najbardziej obszerny, najobszerniejszy kurs AI dla programistów właśnie rusza, a z tym pięknym kodem zniżkowym bit.ly/mistrz-AI-live pod tym adresem w tym linku. Przez 3 dni zniżka minus 30%, a jak się chce z nami uczyć więcej, to nawet do minus 50%. Fajne rzeczy się tam uczymy. Dokładnie tak. No dobrze, to skoro pytań nie ma, to Kuba, moje standardowe pytanie, czy jakaś zbuta myśl na koniec od ciebie? Traktujmy sztuczną inteligencję z szacunkiem, tak żeby kiedy ona przejmie władzę, to ona nas traktowała w ten sam sposób. Nie wiem czemu tak. Ale to jest piękna myśl. Ja zawsze piszę do czata GPT, dziękuję za odpowiedź. Przepraszam, czy mogę? Dobra, przepraszam, może nie piszę. Proszę, coś tam. Więc no, ja myślę, że warto z szacunkiem traktować AI, rozwiązania generative AI,
ale wiecie co, nawet nie tyle dlatego, że to wróci do nas lub nie, chociaż może i karma wraca, nie wiem, to trzeba byłoby w coś wierzyć, żeby założyć sobie takie rzeczy, ale jeżeli nie tyle, że założymy, że sztuczna inteligencja potem zawodzi światem, ale jeżeli założymy, że kompetencją w XXI wieku, w 2014 roku ważną, w 2024, ja pierdzielę, co dzisiaj z tymi liczbami, w 2024 roku ważną kompetencją jest to, żeby się potrafić komunikować, nie tylko z AI, ale z innymi ludźmi, to trenujmy to po prostu, trenujmy to też z czatem GPT, z innymi narzędziami, piszmy proszę, piszmy przepraszam, dziękuję, bo to myślę, że jest mega, mega ważne też na co dzień. Jeszcze jedno pytanie jednak mamy, Damian zapytał, ale już tak na poważnie, czy nie uważacie, że właśnie rozwój AI czy robotyki daje możliwość Eldorado dla elektroników, automatyków, elektryków, panów mietków, bo ktoś to musi serwisować i programować? No, ja myślę, że... W końcu ktoś tu napisał Eldorado, moje ulubione słowo z PPBiT, pozdrawiamy PPBiT, czyli problemy polskiej branży IT. To w ogóle będzie dla wszystkich ludzi, którzy są związani z tą branżą. Fajnie, że ktoś to zauważa. Będzie na pewno dużo przekształconych stanowisk pracy, ale faktycznie dużo osób. Pozdrawiam też moich kursantów, między innymi Mateusza, który jest z nami również na naszym właśnie kursie Mistrz AI. Akurat nie tego Mateusza, ale on też jest właśnie, elektronikiem, mechatronikiem dokładnie rzecz biorąc, i on właśnie został główną osobą odpowiedzialną za wdrażanie innowacji, automatyzacji do swojej firmy właśnie przez to, że jest w trakcie kursu o sztucznej inteligencji i ma niesamowite umiejętności właśnie związane z mechatroniką. Więc w ogóle, to dotyczy, bo teraz mówimy o technicznych zawodach, ale to dotyczy wszystkich zawodów, które będą w stanie pomóc jakkolwiek komuś coś automatyzować, moim zdaniem. Mhm. Jak najbardziej. W ogóle to też ja miałam live'a swoją drogą wczoraj z Future Colors, taką firmą, która zajmuje się w ogóle szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych, między innymi też chyba trochę twoją konkurencją, więc szkolenia z AI też mają. Natomiast to, co było fajne w tym live'ie, to że podawaliśmy, ile miejsc pracy powstanie i tam było w milionach, tam było chyba prawie 100 nowych miejsc pracy powstanie, 100 milionów nowych miejsc pracy powstanie dzięki AI. Oczywiście znikną też pewne zawody, ale ta różnica była dość spora, że więcej zawodów powstanie niż zniknie, tak? Więc jest to na plus. Czy to właśnie programiści, bo być może też to coraz więcej będzie potrzebnych programistów, czy to ludzie na stanowisku prompt engineer, osoby, które będą pisały prompty, czy w ogóle jako kompetencja prompt engineer w danej dziedzinie, na przykład tylko prompt inżynierowie, na przykład tylko w marketingu albo tylko w sprzedaży, to też myślę, że jest fajny kierunek. No i też tak jak Damian bardzo słusznie napisał, elektronicy, automatycy, elektrycy, panowie mietkowie, staszkowie i tak dalej, to myślę, że też jest bardzo fajny kierunek. No i pytanie, jakie jeszcze zawody? Ja podeślę Wam na czacie jeszcze link do jednego odcinka, gdzie rozmawiałam z Joanną Pruszyńską-Witkowską właśnie na temat tego, jakie nowe zawody mogą powstać i taka analiza jest już na kanale i też trochę taką tezą, czy jesteśmy w ogóle gotowi na tą rewolucję AI, więc podeślę Wam link do tego materiału na czacie. To co, to czyżbyśmy kończyli na dzisiaj? Czyżby to był ten moment, kiedy ten live będzie kończony, Kuba? Tak. Tak, zakończmy w takim razie. Dziękujemy Wam za udział, dziękujemy Michał, Muri, dziękujemy, dobranoc. Niech AI będzie z Wami, jakie piękne hasło. Dziękujemy Wam za udział, dziękujemy za wszystkie komentarze, za aktywność, za wszystkie lajki, suby, łapki w górę i Tobie, Kuba, też bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i że zobaczyliśmy się ponownie. I co, widzimy się w takim razie już wkrótce, damy Wam znać, kiedy kolejny live. Zwykle czwartki, 21, zobaczymy jak w najbliższym czasie, bo też jestem w rozjazdach, ale oczywiście regularnie co tydzień się pojawiamy, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję również Wam. Trzymajcie się, bye. Do zobaczenia, cześć!